Cześć siemanko, ja jestem Remek i witam w kolejnym odcinku programu Sabotażysta, 5. edycja! Zaprosiłem kilkunastu uczestników do naszego potężnego zamku, by w jego murach mogli codziennie ze sobą rywalizować w zadaniach rodem ze średniowiecza. Wszystko po to, by wykazać się hartem ducha i zawalczyć o największą dotychczas nagrodę – 100 000 złotych. Problem w tym, że nie wszyscy grają czysto. Pośród szlachetnych uczestników ukrywają się sabotażyści, których tożsamości nie poznamy aż do końca gry, a ich jedynym celem jest doprowadzenie drużyny do porażki. Każde niewykonane zadanie to więcej pieniędzy na koncie sabotażystów, a mniej w puli uczestników. W tej edycji sabotażyści mają jednak większe możliwości niż kiedykolwiek wcześniej. Wyposażeni są w nowe i ukryte mechanizmy oraz intrygi. Mogą skuteczniej manipulować przebiegiem gry i losami całej drużyny, tak by ich tożsamość nie wyszła na jaw. Oprócz sabotażystów i uczestników w 5. edycji jest jeszcze jedna wyjątkowa postać, która sporo namiesza. Na koniec każdego dnia odbędą się obrady i głosowanie, w którym uczestnicy muszą odpowiedzieć sobie na jedno, najważniejsze pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Uczestnicy, którzy otrzymają najwięcej głosów danego dnia, będą musieli natychmiast dopuścić program. Drodzy widzowie, ten sezon sabotażysty przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Pełen emocji, zdrad i mocnych zwrotów akcji, gdzie zaufanie do innych to tylko pozory, a lojalność kończy się tam, gdzie zaczyna się walka o koronę. Ponownie nadszedł czas, żebyście i wy zadali sobie to jedno bardzo ważne pytanie. Kto z nich jest sabotażystą? Głównym partnerem programu Sabotażysta 5. edycja jest ING Bank Śląski. W poprzednim odcinku presja sabotażu osiągnęła poziom 3, co poskutkowało eliminacją Mafeszyn z programu. Mawka. Wiedziałam. Wiedziałam. Choć przeszła wiele prób, to od tej ostatniej nie miała możliwości ucieczki. Wiemy, że sabotażystką nie byłaś. I to jest oficjalne z prostego powodu. Jak to się mówi, do 3 razy sztuka, trzecim strzałem był strzał od sabotażystów. Między Susan a resztą dziewczyn pojawiła się kość niezgody, gdy dowiedziała się, że chciały na nią głosować. I dowiedziałam się, że byłam wolna. Zakładam, że jak ja bym była przy swoim zadaniu w parze, poszłoby to sprawniej, więc nie rozumiem po prostu tego argumentu. Następnego ranka uczestnicy otrzymali ofertę odwiedzenia pokoju sabotażysty. Zdecydowali się ją przyjąć i zapłacić, a jako osobę, która miała go odwiedzić, uczestnicy wybrali Susan. Stresujesz się strasznie. Szczerze wolałabym, żeby Wojtek poszedł. Jej wizyta była bardzo owocna. Odkryła podpowiedź do przyszłego zadania oraz potwierdziła, że w programie jest 2 sabotażystów oraz błazen. O kurde, jest 2 sabotażystów? Do 5 na tym siedziałam, na tą fauną. Mistrz Słowa, czyli pierwsze zadanie tego dnia, mocno przytasowało dynamikę w zespole. Tutaj było pasza. Ale najbardziej kluczowa była jego końcówka. Susan po stanięciu na znaku zapytania musiała wybrać jedną osobę. Wybierz jednego z uczestników, masz jeszcze 7 sekund. Nie wiem kogo. Czy ktoś jest chętny? Trzeba biegać czy myśleć? Ula. Wybrałaś jednego z uczestników. Drodzy uczestnicy, możecie nie żegnać się z Ulą, bo to Ula będzie musiała wybrać tego, z którym się pożegnamy. W tym momencie na decyzję masz 20 sekund. Co? Wybierasz osobę, która w tym momencie opuszcza program. Tu i teraz. Pam, pam, pam! Masz jeszcze 10 sekund na to, by zdecydować, kto odpada w tym momencie z programu Sabotażysta 5. edycja. Decyzja za 5, 4, 3, 2, 1. Pasza. Przepraszam. A ludzie, no wiedziałem, że tak będzie. Opuszczasz program. Nara. Dziękuję bardzo za udział. Możesz pożegnać się z uczestnikami. Co? Można się pożegnać? Możesz się pożegnać. Najmniej z tobą gadałem, spędzałem czasu, wiem o co chodzi. Zagrasz CS w końcu. Zazdro. Ej, to był zaszczyt, Dachu. Mega miło było tak lepiej poznać. Mega czas spędziliśmy, dziękuję. Miło było poznać. Trzymaj się, Pasza. Przepraszam, Bardzo Pasza. dziękuję. Widzimy się za jakiś czas, bo my się jeszcze pożegnamy.
jak z każdym z uczestników. Ja wywaliłam paszę, powiem, że tak, było mało czasu na zastanowienie się, ale w tym czasie jedyne co przyszło mi do głowy to, że miałam do niego jakieś przeczucie już pierwszego dnia i pierwszego czy drugiego dnia oddałam na niego głos i być może był on błaznem i to był tak naprawdę jedyny sposób, w który mogłam wywalić błazna w trakcie gry. Jeżeli był błaznem, to by nie był w finale, bo został wygłosowany w sposób wyrzucenia. No rzeczywiście. Jeżeli był błaznem, ale jeżeli nie był błaznem, no to lipa, nie? Spośród wszystkich pytajników trafiliście na ten jeden, który był tym najgroźniejszym. Czerwony! Eliminacja z programu. Ja nie wiem, czy dobrze zrobiłam ogólnie. Mega gość, nie? Kurde, patrzę, jest tak spoko goście. Na takim tym odparzy przez eliminację kogoś, nie? Papita is always with you. You are not my friends. You are my brothers, my friends. Jestem prawie że pewien, że Pasza był tym błaznem. I to, że Ula go wyrzuciła w tym momencie nie przez głosowanie, sprawiło, że błazen może właśnie w taki sposób opuścić grę. Dlatego myślę, że z jej perspektywy zrobiła to dobrze. Drodzy uczestnicy, gra się nie skończyła, trupy są trupami, ci co grają zapraszam z powrotem. Zuza i Nawcia. Teraz po tym weź wykmin jeszcze coś. Skoro nie ma mistrza gry, ja pozwolę sobie wybrać, kto będzie mistrzem gry teraz. Nawcia, zapraszam. Zadanie dobiega końca. W grze pozostała już tylko Suzan, której Nawcia poda symbol używając maksymalnie 3 słów. Ciekawe, czy przemieści się na symbol wskazany przez Nawcię, czy wybierze po raz kolejny znak zapytania. Mamy gotowość? Ostatnia runda to już tylko 20 sekund. Zaczynamy za 5, 4, 3, 2, 1, jazda! Mam zryty łeb, mam zryty 20 sekund. Bordeaux Turkus. I idę robię to tylko i właśnie dlatego, przez to, co mi nagadali. Ona ma wybrać coś innego. To jest na pewno nie jest bordowy turkus. 3, 2, Może kolejna eliminacja. 1. Dobrze, idźmy to zweryfikować. Cóż rzekłaś, szlachciczko? No Bordeaux Turkus. To Bordeaux Turkus jest? No nie. No nie jest, jest to znak zapytania. Zatem tobie dziękuję za grę, a ciebie zapraszam, Suzan, po zielony znak zapytania. Bierz co twoje. Stresuję się fest. Jakby jak to zrobiłam tak ryzykowne zadania, że ja wyląduję znowu w pokoju. Zobaczymy. Błagam, proszę. Cóż tam masz, szlachcicko? Czy to będzie kolejna egzekucja? Przeczytaj na głos do kamery. Oddaj 3 głosy. No nie, no co to jest? Będziesz miała na obradach 3 głosy. Lubisz. Nie musisz się tą informacją dzielić z innymi. Dziękuję. Up to you. Opłaciło się to ryzyko, Suzan, bo dzięki 3 głosom będzie miała na dzisiejszych obradach sporo do powiedzenia. To była ostatnia runda tego zadania. Co tam masz? Zielony pozytywny, nie? Ale nie taki jak myślałam, że pozytywny. Jest okej, ale No czyli? nie jest to, na co liczyłam. Czyli? Że mam dodatkowe głosy. Dodatkowe głosy Tak, masz. w sensie w głosowaniu. Ogólnie fajne, podobało mi się. Oczywiście, że mamy pokój sabotażysty. To jest dowalone. No. Dla nas to jest tak dowalone dzisiaj. Naprawdę, jeszcze przez to, że ja miałam ten pokój sabotażysty, dużo rzeczy zrobiłam, dużo pamiętam stamtąd rzeczy, mam mega wszystko pozapisywane. I ci powiem, co musisz zrobić, to co zapamiętałam i wtedy wyjdziesz do pokoju sabotażysty. I to jest ostatni chyba dzień, tak? Przed finałem? Tak. Więc dzisiaj musimy się dużo dowiedzieć z tego pokoju, żeby dobrze zagłosować. Pewnie zastanawia was, ile kasy zarobiliście, bo mówiłem, że będzie to bardzo intratne zadanie. Sorry za ten hałas, Kowal robi wam na jutro mocne uzbrojenie, bo jutro finał, jakby ktoś zapomniał. Drodzy uczestnicy, w zadaniu Mistrz Słowa kasa się naprawdę pięknie podzieliła. Ale na korzyść sabotażystów. Uczestnicy 9000 zł, sabotażyści 12 000 zł. Gratulacje! Możecie bić brawo ze mnie, A, przepraszam. bo kibicujemy trochę sabotażystów. Ale to nie koniec informacji. Przed nami jeszcze błędy, a raczej kary za spoglądanie na planszę, a dokładniej 14 razy łącznie. Naliczam na was karę 2800 zł. Co oznacza, że uczestnicy w tym zadaniu zarobili 6200 zł, a sabotażyści 14 800.
Byliście uważni i patrzyliście, kto spoglądał w te nasze plansze? Samo zadanie moim zdaniem było bardzo tricky, czyli mogliśmy popełnić bardzo dużo błędów, ale szczerze powiem wam, że bardzo zdenerwowało mnie to, że bardzo dużo ludzi po prostu zaglądało na planszę. Jedyna osoba, którą naprawdę widziałam, że zaglądała, to był Pasza, ale on po prostu miał trochę wywalone na to. A oprócz tego jeszcze kilka razy obróciła się Suzy, ale nie wiem, czy to było zapisane i nie podejrzewam jej, bo ona naprawdę moim zdaniem jest safe. Sabotaż to nie tylko złe wykonywanie zadania. Sabotażem również może być popełnianie umyślnie błędów, które słono kosztują. A tego się już nauczyliście w jednym z zadań. Rekordowo. Brawa! To w końcu program Sabotażysta, 5. edycja. Aktualnie w puli znajduje się 35 000 uczestników i 47 400 dla sabotażystów. Gratulacje! Pasza, to był zaszczyt gościć Cię w moim programie. Naprawdę. Bardzo dziękuję, jestem fest zajarany, że byłeś. Bardzo dziękuję. Myślę, że to był zajebisty meczyk generalnie od samego początku. Myślałem, że będzie nuda, stypa, ale relacje nawiązałem tutaj naprawdę z ludźmi. Inny świat, nie? Inny świat, bawiłem się wyśmienicie, więc życzę sobie więcej takich atrakcji, że jeszcze coś w życiu zakręcić, jeszcze coś wyprodukujecie. Pewnie. I mnie weźmiecie pod uwagę. Drodzy widzowie, Pasza za chwileczkę dowie się o kilku bardzo ważnych aspektach programu, które pewnie go troszkę zszokują, ale wy zobaczycie to dopiero na koniec programu w bonusowych materiałach. Natomiast jest jedna rzecz, o której się możecie dowiedzieć. Komu przekazujesz swoją złotą monetę? Złotą monetę? Tak. Możesz pokazać jaką, żeby wiadomo było o co chodzi. Niech leci do młodego, diskowo Karola. Dobrze. Przekażę dla młodego. Trup przekazał. O, Dla ciebie od Paszy. dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję Jesteś też dla bogatszy. Paszy. Wzięłam nie oliwkę, tylko ulę z tego względu. zadanie. Nie, jakby ja nie myślałam, ja nie wybierałam jej pod tym względem, że ją obstawiam, albo ją podejrzewam, absolutnie nie. Ja ją wzięłam tylko i wyłącznie z tego względu, że ja nie wiedziałam, czy będzie to coś pozytywnego, czy negatywnego i miałam swoje po prostu jakieś tam obstawienia, a do Uli miałam 50-50, jakby nie jestem po prostu pewna, Uli mam, jakby wiem w sumie troszeczkę najmniej, dlatego ją wybrałam. Zobaczymy, czy wzrośnie ta czara. Bo jeżeli jest jeszcze sabotażysta, to mi się wydaje, że wzrasta czara ze względu na to, ile czasu on jest w grze. Masz jakiś typ? Jak miałbym obiektywnie z trzeciej osoby spojrzeć, no to ja pewnie stąd duży. No co prawda ze wszystkiego się jakoś wybroniłem, ale no na koniec dnia jak zostajemy tutaj już w takim wąskim gronie, no to pewnie to może być powód, dla którego ktoś powie, no dobra, to już, wiesz, jest jakiś powód. Bo tak to szukać powodu, no bo to już jest takie trochę szukanie powodu. Eliminacja Paszy, czyli jednego z sojuszników Karola, sprawiła, że ten zaczął czuć się zagrożony. No i cudowne jest to, że w 5. sezonie Sabotażysty sojusze są tylko przejściowe. Uwielbiam patrzeć na to, jak wszystko im się miesza już w tych głowach. Karolowi też nie ufam. To jest ziomek, ale ja nie wiem, czy on nie jest sabotażystą. On może być bardzo inteligentnym, młodym mężczyzną. A to jest mniej niż hektar chyba. Nie, Hektor, to jest więcej, tak. Tutaj kombinuje. I on może kombinować, on może być sabotażystą, on może knuć, on mógł teraz jechać w busie, przegabacać dziewczyny na mnie. Nie wiem tego. Ja też. Ale to dlatego, żeby no dzisiaj moim zdaniem, bo oni mają sojusz. Raz nad sojuszem, raz pod sojuszem. Ogólnie nasz sojusz się wczoraj rozbił, powiedzmy, no bo Miki wypadł z programu i ja się spodziewam z Nawcią, że po prostu możemy dzisiaj wylecieć i to też jest jakby okej, bo ja już się cieszę, że tak daleko zaszłam, ale widzę taki obraz przed sobą, że może teraz powstać drugi sojusz i może Wojtkowi też ufam, że po prostu właśnie Suzy się połączy z Wojtkiem, z Karolem i z Ulą i to oni będą w finale, bo raz pod sojuszem, raz w sojuszu, no.
Ale pogoda, jak tu pięknie. Wow, wanili. O, to jest dobre, byłem tu. Witam Was w naszej prawie średniowiecznej restauracji. Smacznego życzę. Wczorajcie, gadajcie i przygotowujcie się powoli do kolejnego zadania. Solidne. Nie, my raczej wege nie. To już wszyscy odpadli tutaj, mąciciele. Dietetyczni mąciciele. Pytanie, czy A było hasło fauna w pokoju sabotażyści. Fauna. No a co to znaczy fauna? Fauna i flora. Fauna to jest właśnie ta bo jest jedno od zwierząt, drugie od roślin. Fauna i flora. flora... Fauna jest od zwierząt, Ale z czego a jest my mamy zwierzęce herby. Gdy tylko Wojtek odszedł od stołu, rozmowa zaczęła inaczej wyglądać. Na przykład do mnie wczoraj podchodzi, ja sobie coś tam zapisuję i tak dalej i on do mnie mówi: no, ty byś mogła być sabotażystą, bo ty się mogłaś specjalnie zamknąć. Ty jesteś tak inteligentna, że ty mogłaś to rozkminić, żeby zamknąć się w tym pokoju i odwrócona psychologia, jakby. Ja to muszę po prostu powiedzieć na kamerze, bo ja nie chcę wyjść na debila, jak będę to oglądać. On już się trochę sam gubi. On się sam gubi w tym. On tak jak ja, zmienia tytuł. I jakby on jest pogubiony, ale ma tutaj wszystko usystematyzowane, i tyle. A może my tak myślimy, że on jest taki trochę głupi, a on właśnie on nic co robi. Uczestnicy najedzeni i liczy, że krótka przerwa dobrze im zrobiła, bo kierujemy się bezpośrednio na kolejne zadanie. A od tego zadania będzie zależało naprawdę dużo. Już jutro finał. Więc pamiętajcie, drodzy widzowie, że jeśli w tym sezonie uczestnicy wpuszczą sabotażystów do finału, słono tego pożałują. No właśnie, jeśli wpuszczą, jeśli sabotażyści dalej są w grze. A czy są? Miejmy nadzieję, że dzisiejsze obrady odpowiedzą nam na to pytanie. A w tym wszystkim jeszcze rola błazna, która będzie miała zwieńczenie jeszcze przed finałem. Natomiast tak samo jak wszystkie sceny sabotażu, tak i sceny błazna zobaczycie w dodatkowym materiale. Zobaczcie rozkład jazdy, publikacji odcinków. To do ciebie podejrzewają, tak? Nie. No ty tak mówisz. No ja tak uważam, że one nie będą miały za bardzo na kogo. Na pewno one ciebie będą chciały, myślę. Nie mogą. Nie opłaca Nie mi mogą, się. bo ja mam trochę władzy nad głosami. No bo jak masz te dwa, to tak. Nie opłaca. No to jak nie na ciebie, to na mnie. Jeśli one we trzy będą głosować. Albo na ciebie. Ale mnie będą potrafiły sobie wytłumaczyć w ten sposób, że ja tam parę zadań i zrobią to bez po prostu bez skrupułów. Na przykład jakby one na mnie zaczęły głosować i tak dalej, to wtedy jakby raczej grają tak, żeby być razem w finale i w ogóle by się zaprzyjaźniły, niż po to, żeby wrzucić realnego sabotażystę, bo ja myślę, że ja dzisiaj na tyle pomogłam z tym pokojem sabotażystą, że no nie wiem, głupie to by Jeżeli my było. będziemy zgodni w trójkę, no to... Jak my jesteśmy zgodni w trójkę, no to my razem mamy 4 głosy na jedną osobę. Już tu ja też to liczyłem i wychodzi tak, że no jeśli my w trójkę nikt się z nas nie wykruszy, to mamy... My sobie wybieramy tak naprawdę jedną osobę, która na pewno odpadnie. Czy my rozmawiamy, czy nie rozmawiamy? Oczywiście, że rozmawiamy. Ej, dobra, wiecie co, dziewczyny? Ja mam tak, że ja, jak patrzę na Ulę, ty mnie schizujesz. Ty chodzisz k***a i gadasz z Wojtkiem Golą co chwilę, później z Karolem i ja nie wiem, czy ty jesteś z nami w sojuszu, czy z nimi w sojuszu. Ona ma 2 sojusze i ona ma p***ane. Jestem zdania, że w tym zadaniu nie odkryjemy sabotażysty. Już nikt na ostatnie zadanie. Mamy pokój sabotażysty jeszcze. Okej, no chyba, że to. I wchodzi Chyba, do że niego to- nawciak, która moim zdaniem Mamy może pokój być sabotażystą. sabotażysty, ale ona jest też bardzo przeze mnie trochę kierowana, więc ona nie może odwalić tam, ona nie może odwalić na tym zadaniu, No bo ona dzisiaj właśnie. odpadnie. Ja wtedy oddam swój kierujący głos na nią. Stwierdziłam, że po prostu trzeba zawrzeć jakiś sojusz, ale miałam na myśli to, że po prostu ja badam 2 strony. Muszę przebadać 2 strony i w tym momencie wiadomo, że Suzan i Wojtek Gola to są przyjaciółki. Ale on dosłownie, na przykład ja mu coś powiem, albo ty mu coś powiesz i potem on na Suzy. Tak się po prostu patrzy na nią tym wzrokiem, ona na niego i to tak widać. Zatroszczę posłuchać dziewczyn i jakby nie możemy absolutnie od nich się dzisiaj oddalać, w sensie robić takich grupek. To absolutnie tego nie można zrobić. Musimy dzisiaj trzymać klasę wszyscy. Tak, Dzisiaj no, bo jak jesteśmy zostanę- Trzeba jedną będzie wspólną czasem grupę, troszkę- nie istnieje coś takiego jak dwa sojusze, mogą być jakby cicho w głowie tam, ale musimy dzisiaj całą grupą działać, słuchać i obserwować. Ja odkryłam ten
jak to się nazywa? Honor Ten Love. kuferek, No i gdzie, tam gdzie monety. były te żetony, te monety, więc jest opcja, że jest skitrany w pokoju sabotażysty immunitet. Jest taka opcja. Jest taka opcja. Ogólnie na żadnym zadaniu nigdy nie było żadnego immunitetu. Albo był, a my po prostu... No, albo był i my po prostu jesteśmy beznadziejni i go po prostu nie mieliśmy okazji zdobyć. Ale lepiej dla nas, żeby nie było immunitetu i żeby nie było w tym zadaniu blokowania głosu. No, Lepiej, żeby ogólnie oby, żeby nie było immunitetu. Uczestnikom wjeżdżają już naprawdę grube rozkminy. Przed nimi ostatnie zadanie, które może bardzo dużo namieszać. Karol, Suzy i Wojtek mocno się obawiają tego zadania, natomiast Nawcia, Ula i Oliwia postrzegają je jako szansę na przetasowanie kart w tym ostatnim rozdaniu. Dotarliśmy do Parku Dzieje, w murowanej Goślinie. Miejsca pełnego pokazów konnych, sokolników i atrakcji w klimacie dawnej Polski. Największą perełką jest nocne widowisko Orzeł i Krzyż, które zdecydowanie warto zobaczyć. Dziś uczestnicy zmierzą się w zadaniu, niczym staropolscy inżynierowie. To właśnie w tym zadaniu uczestnicy będą mieli ostatni raz szansę na to, by zarobić kasę. Lub sabotażyści, rzecz jasna, których zadaniem jak zawsze jest psuć, jest utrudnianie i tak dalej, i tak dalej. Póki co zrobili kawał dobrej roboty. Oczywiście fragment tej kasy to po prostu błędy uczestników, ale gwarantuję wam, że nie wszystko. Zadaniem uczestników będzie zbudować katapultę. Tak, dobrze słyszycie, zbudować katapultę. Jest to nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że części do katapulty ukryte są na obszernym terenie gry. Uczestnicy najpierw będą musieli je poszukać, zebrać je w jedno miejsce, po czym przy pomocy instrukcji złożyć całą konstrukcję. Żeby tego było mało, uczestnicy jeszcze z tej katapulty będą musieli strzelać. Do celu, na punkty oczywiście. A co bardzo ważne, czas na zrealizowanie tego zadania będzie ograniczony. I to bardzo. Aha, no i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Uczestnicy wiedzą, że na terenie gry są ukryte znajdźki, czyli specjalne atrybuty, nagrody, ale indywidualne. Więc bardzo ciekawe, kto będzie szukał części do katapulty, a komu będzie zależało tylko na nagrodach indywidualnych. Sami doskonale wiecie, że to są benefity, które przypadają na konto konkretnego uczestnika, więc warto się rozejrzeć. Zobaczymy, czy ważniejsze dla was będzie zbudowanie katapulty, czy może jednak zdobycie tych elementów, wiedząc, że istnieje pewne ryzyko. Podczas tłumaczenia zasad Wojtek i Nawcia zauważyli pływający znak zapytania na środku bajorka i wywiązała się między nimi mała dyskusja na ten temat. Że jesteś kobietą, ustąpić, ale uważam, że to nie jest do końca. Nie, ja nie chcę, żebyś mi ustępował, bo jestem kobietą. Okej, chcesz, wejdźmy we dwoje i zobaczymy, kto będzie pierwszy po prostu. Ja nie jestem najwyżej będę Nie będę ciebie obracała. topił w bocie. Nie, serio, serio. No nie. W sensie, ja się ja może nie będę brał tego patyka i po prostu ktoś z was Nie. wejdzie, Ja nie się będę irytuję, jak zabierać. ktoś mówi, jesteś kobietą, No to nie, ci bo, ustąpię. bo według mnie masz pierwszeństwo jako dżentelmen, mówię to. A nie, ale nie dlatego, że mówisz, że ten. dobrze, Możemy wejść, możemy podnieść to jednocześnie i zobaczyć. W ogóle to jest, wiesz, kłócisz się, czy chodzimy do bagna, nie? Znaczy, No i fajnie, że mamy takie ambicje. no tak, w sensie jesteśmy mocni, nie? Śmierć głównym. Będzie dobrze. Dzisiaj jadę sama busem. Tak jak powiedziałem, nie będziecie tu sami. I troszkę podśmierduję kubką, no bo w końcu to średniowiecze. Zapraszam nasze kochane utrudnionka! Wiecie wszystko! Godzina czasu na złożenie katapulty. 3, 2, 1, jazda! Co ty gadasz? Co tu się stało? Co, masz to? Mam! Jakie poświęcenie! Niesamowite! Mogę to wyciągnąć z... Dawaj, wyciągnę. Wszystko możesz! Co jest grane? Jaka szczuta! Blokada głosów jednego uczestnika, wiedziałem. Okej! Mocne, mogę się... Okej! Mogę się przebrać? No możesz, żebyś chora nie była! Jo. Ej, Wojtek! Już nie masz jaj, ona ci je skradła. Mówiłem ci. Ale dałaś mi słowo. Ale my razem. Jestem zły na Wojtka, że dał Nawci wskoczyć do tej wody i wziąć
blokadę głosu. Gdy tylko uczestnicy dowiedzieli się o tym, co było w środku butelki, którą wyłowiła Nawcia, niektórzy skupili się tylko na poszukiwaniu znajdziek. No i teraz pytanie, czy to walka o własną skórę, czy może jednak jawny sabotaż pod pretekstem poszukiwania nagród? Bądźcie uważni. No, część czwarta, jak to złożyć? Ja wejdę do góry. Ja właśnie wchodzę. Mogę do góry wejść? Ja też chciałam właśnie tu biegłam. Ale bez podpięcia to się nie uda. To jest element gry, czy ja po prostu wchodzę na jakąś niebezpieczną drabinę? Ej, tu jest mega wysoko. Nie ma nic. Możesz schodzić. Serio? Ja pierdzielę. Mówiłem, żeby jej nie wpuszczać, Susan. Wpuściłem, dałem jej pierwszeństwo, ona ma blokadę głosu. Nawcia, mówiłem ci. Ej, co tu się dzieje? To jest bagno! Ej, dobra, mam tu jeden element, chyba jakąś taką linkę. Ej, Karol! Co? Pomożesz? Już pomagam. To jest jakiś znak zapytania, o co tu chodzi. Dobra, zostawiam to. Weź to, bo ja to, nie podniosę tego. To idź już czegoś chyba. Dobra. Myślałem, że będzie cięższe i wirna. Chyba nic potrzebnego. A to? To też jest do katapulty, czy to są śmieci? Ja jestem zły. Jestem zły. A co jesteś zły? No powiedz, Wojtek. Nie, nic, luz. Powiedz. Buduj katapultę. A to co, jak ja słyszałam, to coś się męci. Ej, a gdzie to ma być? Postawione? Może przy tej katapulcie? Tutaj obok kładźmy. Ej, uwaga! Porzucam! Uwaga na to! O! Mamy element! Bardzo ładnie! Ja chyba w dziejach wszystkich 5 edycji programu takiego poświęcenia instant chyba nie widziałem. Tak się ugadałem z nią. A ugadałeś się tak? Jak się ugadaliście? Że ją wpuszczę do tego błota. Dam jej pierwszeństwo. Po prostu. A co ty, Wojtek, tak szpącisz, że będziesz z Suzan ze mną? Do mnie. Ale nie, to chodziło o Nawcie. Ej, nie ma czasu, potem gadamy. Chodziło o Nawcie, że ma blokadę głosów. Nawcia ma blokadę głosu? Lina? Śruby, lina, decha. No to też się przyda. Ej, gdzie wy odkładacie te rzeczy? Tutaj. Tutaj wszystko przy tej katapulcie. Z oczywistych względów pozwoliłem Nawci pójść się przebrać po wskoczeniu do jeziora. I właśnie wróciła do gry. Dobra, co jest? Co zrobiliście? Może część znaleźliśmy. Dużą część nowego głosu? Mam, gratulacje. Ale mam nadzieję, że nie zrobisz. Nie? Wojtek, dżentelmeńsko powiedzieliśmy, że nie głosujemy na siebie. Znaczy, ty mi oddajesz, ja nie głosuję na ciebie. Tak? No ale innych trzeba jeszcze przegadać, bo tak odpadł. Znaczy, jest każdy może. O, Ale no my się dogadaliśmy, tak? no tak. No to brakuje nam dużo elementów! Bardzo dużo! Ludzie, to są sami sabotażyści, czy co? Czas nieubłaganie mija i Wojtek zdaje się to zauważać. Próbuje zebrać uczestników w kupę, żeby mogli się wreszcie skupić na tym zadaniu. Katapulta nie ma jeszcze nawet podstawy. Chcę. Oliwia, ja to zrobiłam dla ciebie i dla mnie. Wiem, ja od razu jak Wojtek powiedział, że ty masz ten... Ja też bym ogólnie mogła powiedzieć, ale jak ty powiedziałeś, że biegniesz, jak Wojtek mi powiedział, że masz blokadę głosu, ja się tak ucieszyłam. A, kurwa! Ej, patrzcie jeszcze tu! Są śruby. Macie coś jeszcze? Jedna deska. Skrzyneczka. Papier toaletowy. Alright. Pytajnik. Kurwa, będzie spoko, ale mógł być jakieś blokowanie głosu. No. Ej, a ta deska tu przewiązana, patrzcie. To jest od zagrody. Wojtek! Tak? Chodź tutaj! Wiecie co, mamy strasznie mało elementów! Jednak nie trzeba chyba, bo patrz, znalazłam coś takiego, to chyba też jest do tego. Myślałam, że musisz mi pomóc to rozciąć, ale dam radę. Ej, kopałem. No? Tam gdzie jest łopata. No? Ani sam nie wykopałem, nie wiem czy jestem przyjechany, czy o co chodzi. Tu nic nie ma. Ej, mam śrubki.
Ej, tu jest jakiś pas od dołu. Mogę wejść na ten dach? Tak. Ej, mam. Co masz? Mam monety chyba. Mam monety. Tak? Zajebiście. Wyniuchały. Wyniochały. Ale to czy ktoś to upuści, czy to tutaj leżało? Stara, to ja zdarłam to z drzewa pierwszego, czyli tam może jest coś ukryte, a nie, że to jest... To jest to gówno. Mam to. Mam znak zapytania. Był w gównie. Nie jedziesz dzisiaj ze mną busem. Ja się taplałam w błocie i grzebałam w gównie. Dobrze. Coś masz? Pokazałeś do kamery? To idź sobie na bok, pokaż do kamery, chowaj, graj dalej. Katapulta, czas leci! Mam immunitet, ale jeszcze nie powiem tego ludziom. Powiem, że znalazłam pokój z... Nie wiem, co mam powiedzieć. Zablokowanie głosów. Gdyby Oliwia drążyła nieco bardziej, prawdopodobnie to ona znalazłaby immunitet ukryty dosłownie w krowim placku, który leżał pod drzewem. Podzieliła się tą informacją z Nawcią, która podjęła się tego hardkorowego wyzwania i się opłaciło. To właśnie Nawcia, znajdując immunitet, zabezpieczyła swoje miejsce w finale programu Sabotażysta, 5. edycja. Drodzy widzowie, jeśli ta informacja wyjdzie na światło dzienne, to dzisiejsze obrady mogą przyjąć nieoczekiwany zwrot akcji. Całe dotychczasowe konszachty zostaną wywrócone do góry nogami. Oj, naprawdę jestem bardzo ciekaw dzisiejszych obradów. No brakuje nam masy elementów, nie? Gdzie? Jak ja już zniosłem chuj. Ja jak zwykle Wojtek oskarża. Nie, dobra, jeszcze muszę to przekopać, bo my... Serio by zostawili łopatę i nic nie zakopali. Co jest jeszcze potrzebne? Czego brakuje? Macie instrukcję, którąś część? Tu będzie dużo elementów! Myślisz? Tak! Chyba Wojtek! Chyba. Nie tak! Tu coś jest. Przerzucałeś kiedyś siano? Rzucałem, jakieś się bawiłem dużo w takich kulach słomy, ale wchodziłem na takie wysokie i skakałem po nich się bawiłem w berkach. Ej, tam jest koło! Tam jest koło! Jest, faktycznie, no. Ale jak to wyciągnąć? Albo jakąś przeciąg. Albo rozplątać to. No tak. Masz, dawaj. To był jakiś taki węzeł, żeby go łatwo rozwiązać. Dasz radę? Dasz radę sam czy pomóc? Nie! Me. O, łowisz ryby ze mną! Jezu, jak fajnie! Co tu mamy? Jakiś karp, szczupak, albo co? Co masz? Jak myślisz? Nie wiem. Nie wiesz? O kurde, ty! To nie ryba! Ja pierdzielę! Co to jest? Jakiś obciążnik, ale ryby, jodupca. Karol, gdzie była łopata? Łopata była wbita dosłownie na środku, ale pytajnik nie wiem. Gdzie? Na środku Tutaj? tego! Tu? Tu! Tu? Tak, tu! Ale pytajnik nie widziałem! Jak nie widziałeś pytajnika? No k***a, no normalnie Wojtek! No ale musiał być gdzieś tu. No nie widziałem żadnego... Skąd w ogóle pomysł, że to ma być pytajnik? Tak, a przyjrzyj się do łopaty, tak. Przyjrzyj się. No tam jest ten pytajnik. To jest. Pytaj raczej, gdzie była łopata. Gdzie była łopata? Tak dokładnie. Łopata na środku, dosłownie. Ale w środku tutaj? Czy tutaj? Masz Wojtku, tu, No. tu. Dobra. Tu. No. Bo tu już jest gleba. Gleba taka, że się dokopie do Chin zaraz. Zobaczyłem, że jest gleba, to przestałem kopać. Nie kop gleby, Wojtek, że na czas. To może gdzieś obok, ja nie wiem, no. Ej, przez to, że ja weszłam do wody, ja nie wiem, co ja mam zrobić. Ej, a tej deski nie będziemy potrzebować? Będziemy. Mam immunitet. Nie mów nikomu. Tak, nie mów nikomu, pomogę ci. One pytajnik, nie? Było warto, myślisz? Ja się przekonany. Na coś trafił? Na 2 monety.
Zajebiście. Ciśnij, bo czasu mało, a katapulty nie widzę. Dziewczyny, spójrzcie na tą piękną budowlę. Piękny taras, ale piękny daszek. Jak ten daszek jest zbudowany? O! Ile desek! Co? Nie! Co? No to? A co? Nie wiem. O, drugi łowi ryby ze mną, ale fajnie. Nie trzeba było biegać do wody, bo był szczurek. Nie trzeba było biegać do wody, no kto to pomyślał? Ej, mam coś! Mam coś. To czwarta? Czekaj. 1 na 5, 1 na 5 mam. Ale to jest tylko wykaz elementów, ale możemy to poukładać i policzyć. Dobrze. Patrz, Wojtek. Dobrze, tak, super. Brakuje nam ciężarka! Mały, kwadratowy ciężarek czarny. Nie macie innego miejsca, bo szczerze tu to na pewno nie będzie. Tu na pewno, bo tu już jest zrzucone. Dziewczyny, tu jest zrzucone. Tu na pewno nie było, tu, w środku, tu. O! Jest. Ja zaniosę. O, tu jest ta druga duża część chyba. Zaraz się dowiem, jak to jest ciężkie. Nie, dobra, to nie jest takie ciężkie. Jest problem z kółkami, słuchajcie! Mamy kolejną bardzo ważną część katapulty. Ktoś prócz ma na wsi znalazł tą kopertę? Tak, ja. Sabotaż jest... Tak, no. Ula. Zgadnij, co mam. Co masz? Nie powiem ci jeszcze, bo nie wiem, czy mogę ci powiedzieć, bo nie wiem, czy nie powiesz chłopakom. Nie powiem chłopakom, czy mam? Na pewno? Tak. Mam zablokowanie 2 głosów i immunitet. I mam zamiar wam pomóc. Mam zamiar wam pomóc, żebyście wy też obie były, okej? Dobra. Za 500 zł zagram z tą ciepło zimno. No. Dobra. 500 zł. Deal. No to idź. Szybciej, czasu nie ma, chłopie! Cieplej! Cieplej! Co? Nie, oj, zimno. Cieplej! Oj, Wojtek, jest, ale gorąco. Oj! Coraz cieplej! Gorąco! Pali, chłopie, to pali! No, 500 zł moje. Karol, szukałeś tutaj w zbożu? Bo jest tutaj znak zapytania. Ale ja widziałem, ktoś wyciągał stąd czarną. Suzan wyciągała stąd czarną szkatułkę i nie wiem, co tam było. Ale to było na wierzchu, więc nie wykluczam, że to coś tam w środku jest. Dobra, ja mam część czwartą. Pierwszą, no dobra, to możemy zacząć. Coś dostrzegłem. Co? Wydaje mi się, że coś, czego wam brakuje. Drodzy uczestnicy, mogę sprzedać wam wskazówkę za 500 zł, Ja sprzedam za 400. a ja dalej za 500. Ej, bierzemy tą wskazówkę za 500 zł? Ja uważam, że tu coś jest, a czego nam brakuje? Dobra, 300. Bierzemy 200 i bierzemy. Dobra, 200 bierzemy. 250. 250. Dobra, i bierzemy. 250 i bierzemy. 250. No. Dobra. No. Trzeba już zacząć budować, bo nie zdążycie. Nie. To nie jest wskazówka. To jest wskazówka, dzięki której może wygracie! Ruszcie dupy! Mało czasu! 25 minut! Czas topnieje w oczach, a na zadaniu panuje kompletny chaos. Jeśli uczestnicy nie ogarną planu działania i nie znajdą brakujących części katapulty, to szanse na to, że uda im się złożyć, będą naprawdę mizerne. Czy jest to potrzebne, co wisi, widzisz? Gdzie to wisi? Ja też miałam na sznurku zawiśnięte coś. Na pewno to jest potrzebne, na pewno. Ej, dobra, budujmy to! No i kupiliście wskazówkę i co? Dziewczyny, my musimy zrobić tak, żebyśmy były razem, okej? Dobra. Ej, Wojtek, wy stąd coś znaleźliście? Co było pod tym znakiem zapytania? Ktoś mu, Karol powiedział, że ty coś znalazłeś. Nie. Jakąś skrzynkę, nie? A od Ja Karola to powiedziałem, że Suzan znalazła i Suzan znalazła. Hej! Słyszeliście? Czarną skrzynkę. Nie znalazłam żadnej czarnej skrzynki. Szymon, co powiedziałeś? Ja lubię gorąco owieczki. No wiem, że to brzmi dziwnie, no ale no już nie wiem jak im podpowiedzieć. zbudować, bo nie myślę, że to się samo zbuduje, nie? Znaczy kurczę. No dokładnie. Bardzo gorąca, mam, czarna owca jest bardzo gorąca. Blisko owcy czarnej. Mam! Drugi wykaz elementów. A o jaką czarną skrzynię chodzi? Miałem wrażenie, może coś mi się przewidziało, że coś podnosiłaś z tej kubki. Nie, nic nie podnosiłam tak. To nikt tam nic nie podnosił? Nie. To co, to puste tak leżało i tu jest znak zapytania? Ile Wiesz co? jest tych papierków? Raz, dwa, trzy. 4 na 5? 4 ma... Czwarta część. Czyli piątego. Nie ma piątej, trzeba szukać No ale to nawcia poszukamy razem, a reszta niech buduje, bo jest ultra mało czasu.
Ej, dobra, jedna osoba buduje, jedna osoba mówi. No. Bo to nie ma sensu. Może ktoś Dobrze. mówić? Ula, możesz mówić? Dobrze. No dobra, to ty Nie deski takie. Tutaj już czemu nikt nie zrobił? Mówiłem, żeby tutaj Ale to musi iść tak o! Ale nie, z jednej strony, z drugiej nie. Dobra, zostaw, jest okej. Zmoczyłam buty. Całe buty mam do wyjścia. Po drugie, moje dresy są ombre. Błoto pomieszane z szarym, ale wszyscy z ekipy twierdzą, że jest to fajny i fresh design, także zastanawiam się, czy tego tak może na przykład nie zostawić. Jedna będzie z tej, a druga będzie z tej, podtrzymująca. Mordo, wariacie, zobacz. Tak, tutaj będziesz miał tak. Rozumiesz? Dobra, masz rację. Dobra, Masz dobra, rację. Wiem, że mam rację. Teraz mamy to jest rama. Teraz trzeba kolejne ramy tu ułożyć. Dawaj tę deskę nawciążową. Daj jedną, też połóż, pum. Ej, straszne zamieszanie, jeżeli chodzi o budowę. Nie, jest dobrze, tylko szybciej trzeba te deski. Przynosi te deski, te właśnie takie tutaj. Może ktoś tu stoi, przenosić te deski. Sytuacja jest wciąż napięta, ale Wojtek Gola wcielił się w rolę lidera w tym zadaniu i zaczął rozporządzać zadaniami wśród uczestników. Ich szanse na zbudowanie wzrosły, ale czy starczy im czasu? Gdzie jest trzecia część W ścianie, tam leży, Boże. Będzie brak... 16 minut, drodzy uczestnicy! Ej, dobra, trzeba jeszcze w tym sianie pokopać. Dobra. Ewidentnie. O Jezu. No, ja nie wiem, czy to jest dobre, bo my się zakopujemy tutaj jakby. 13, to przekopię to za 2 dni, no. Ej, patrz, on tam kopie. Ale on skąd on ma tam wiedzieć, że coś tam jest, jak my to No nie wiem, przekopowaliśmy? no. Mnie plecy bolą. My kopiemy jak frajery, a tam się nic nie dzieje, k***a. Właściwie, a tam sabotaż się dzieje. Ej, mam immunitet, ale jeszcze nie powiem tego ludziom. Serio? Znalazłaś w tym? Tam był? Nie, w gównie. W gównie? Gdzie to jest gówno? Pod drzewem. Wszystko jest dobrze, na razie jest dobrze. Nie, najpierw długa, potem ta gruba, a na końcu te małe dokładamy. Widzisz? Nie widzisz? A nie, czekaj, ta długa idzie pod spodem tej grubej. A czemu to jest wzmocnione jedna strona? Dajcie jeszcze jedną instrukcję. Nawcia, weźmiesz ten, bo zapomniałam, ten metalowe. Ale co metalowe? O nie. Czy my to zakopałyśmy? Chyba tak. Macie to? Na bagnie jest tam coś? Ponoć tak. Dobra, złap tam. Trzeba podnieść to czerwone z tym kwadratem. No. I między, kwadrat między. Kwadraty pomiędzy. Czekaj, muszę to podnieść. Kwadraty są pomiędzy. Ładnie, ładnie ciśnijcie, idę sprawdzić Tutaj, dobra, jestem. Dobra. Drodzy widzowie, właśnie mija ostatnia minuta na wykonanie tego zadania, a uczestnicy będą oceniani i nagradzani na podstawie stanu katapulty, więc muszą walczyć do ostatniej chwili. Dobra. Dobra, i teraz będzie mi łatwo tutaj nie. trafić do tej dziury. Trzymaj tam. Trzymajcie to. Czekaj, to trzeba przełożyć tam. Czekaj, no do tych dziur, to. Jeszcze jedna deska, duża deska, duża deska. Koniec czasu! Nie dokładamy elementów! No i cóż mogę rzec? Dobrze nie jest. To składanie tej 45 minut, składanie wyrzutni katapulty, gdzie trzeba jeszcze znaleźć wszystkie części, dla mnie za mało czasu. Serio, dla mnie za mało czasu. Męczenie się w tym sianie, tony tego siana przerzucone. Jak zacząłem łopatę i kopanie i Karola, który mówi, tu jest może skarb, tu jest może skarb. Podejrzane. Karol podejrzane. Nie potrafił mi określić, gdzie była ta łopata, co pokazywała, nie chciał mu się kopać. Podejrzany. Olał. Potem coś z tego sianka przerzucał. Podejrzany. Teraz mi się głowa otworzyła. Wszyscy robiliśmy tak samo źle te zadania. Ja jestem uczestnikiem i też robiłem źle te zadania, więc sabotażysta ma w ogóle mega ułatwione zadanie. Wielkie brawa dla was za poświęcenie, to na pewno. Byliście waleczni fest. I to pokazaliście. Tego wam na pewno nie odbiorę, to na pewno mogę śmiało rzec. Jesteście zajebiście waleczni. Szkopuł tylko w tym, że niestety kompletnie niesynchronizowani, kompletnie nie zarządziliście tym, kto za co i w jaki sposób, gdzie biegnie, gdzie sprawdza, co już sprawdzał. Kompletny chaos, czyli klasyczek. Zapraszam speca, który oceni mniej więcej procent wykonanej roboty. Witam serdecznie. Cześć, witam. Piękny ten teren tu macie, piękny. Trochę błotnisty, ale całkiem nieźle. Zdziwiło ich to? No, to nie jest łatwa sprawa na pewno, ale myślę, że ja jestem pod wrażeniem, bo jak na pierwszy raz nie jest źle, chociaż dobrze, że nie złożyli czołgów.
Moim zdaniem, Tak daleko. moim zdaniem jest to 40%. Okej. Także całkiem nieźle. Doceniam dobrą kolejność tych metalowych elementów. To się zgadza, natomiast no zabrakło jeszcze ostatecznego skręcenia, Włożenia na koła. postawienia na koła i dołożenia ramienia. Przepraszam bardzo, ale czy wziął pan pod uwagę, jak pięknie wyglądają tam te koła złożone już? Pięknie wyglądają. A właśnie 45. Ja bym dał 20, a tutaj szefu wam dał 40 ze Ja względu chciałem na dać całokształt. 30, ale mówię, ekipa całkiem nieźle, więc Ponegocjowaliśmy. 40. Nasz specjalista ocenił waszą robotę na poziomie 40%. Z lekkim przymrużeniem oka, jak widać. Ale to była pierwsza część zadania. Pora na drugą część zadania, w której uczestnicy będą musieli trafić arbuzami do celu, wystrzeliwując je z katapulty, ale tej działającej, repliki, nie tej, którą składali sami. Każdy arbuz, który trafi w tarczę, to dodatkowe pieniądze na ich koncie. Jeżeli spudłują, pieniądze dostaną sabotażyści. Prób będą mieli kilka, a każdy następny pocisk będzie kosztował. Możliwości sabotażu jest tu mnóstwo. Od nieudolnej pomocy, poprzez kupowanie dodatkowych pocisków, aż po pudłowanie, by to właśnie sabotażyści zarobili. Oj, obserwujcie. Macie 3 strzały, 3 tarcze, katapultę i specjalistę od katapulty, czyli pana Maćka, który wytłumaczy wam, jak się tym obsługiwać. Macie na to 15 minut. Średniowieczna katapulta, a test też średniowieczny, więc zwracajcie uwagę, jeżeli coś skrzypi, to znaczy, że się łamie, a nie jest nagrane, ok? Z katapulty strzelają naraz 3 osoby, 2 osoby stają po 2 bokach i naciągają te żółte gumy po to, żeby nabój leciał dalej w momencie strzału, a trzecia osoba, uwaga, ciąga ramię katapulty w dół. I teraz uwaga, można pierwszy raz dostać w głowę w tym momencie. Ładujemy nabój. I na 3-4 puszczamy, można dostać w brodę w tym momencie, więc to są 2 newralgiczne momenty, uwaga na bezpieczeństwo. W momencie, tak jak mówiłem, strzału, jedyne co tutaj należy robić, bardzo mocno pociągnąć, żeby nabój zdołał dolecieć do tarczy. Katapultę lekko trzeba w lewo i w prawo, to jest jedyny sposób na celowanie. Nie da rady. Szczerze? Tak mi się wydaje. I arbuzy mega drogie ogólnie. Mocniej musicie. czy nie? Jeden próbny. Ale Przygotujcie się dobrze, to wszyscy? No. Okej. A nie dacie radę mocniej? No możemy. A weźcie jedną. Nie, to już jest mak. To jest mak. No to wszystko, co mieliśmy zrobić. Dawaj, dawaj. Tak. Uważajcie na... Puszczaj. No, puściłam. Jak ona puści, to my wtedy naciągamy. Sugeruję też może wykorzystać siłę rąk też trochę albo coś. Odsuńcie się do półokręgu tam, bo potem będzie, że tu nie ma sabotażu, to było za ciężkie. Raz, 2, A, okej, 3. tam. Czyli już wiecie, że musimy tu przesunąć trochę. W lewo. Żeby was trochę zachęcić, szumi jest dodatkowym celem. Patrzcie, załóżcie arbuza i teraz patrz. To jest Zrobisz nadal tak, ten próbny. Że jeszcze walnę do że góry. mocno wmadę do góry, a my w tym momencie pociągniemy. I pociągniemy to, wiesz jak? Nadal próbny. Pociągniemy to. Uważaj na nogi, uważaj na nogi, Oliwia. Tak, i zabezpiecz się tutaj, oto. No. Oto tak, stań, tak, patrz, tak. Dobra, gotowa? Tak. 3, 2, go! Gotowy! No. To był próbny. Teraz już 3 prawdziwe próby. Ale starają się. To też takie mocno techniczne zadanie. Dobra, czy jesteście gotowi? Tak. Go! Leci! Nice! No! Trafiło, uderzyło. Było! Zaliczam! Była tarcza. Co prawda nie tak pięknie trafiona, ale trafiona. Dobra, teraz lewa! Koła w prawo i jeszcze bym podjechała tą katapultą do przodu. Tak, bo to było bliżej. Bo to jest mega dalej. Tej, no dla mnie jest kurde bellissimo. Więcej tych arbuzów! Dobry ten arbuz? Dobry! Dobra, spróbujmy. Mocno, mega mocno. Jesteście gotowi? 3, 2, 1, leci! O, było blisko, ale to nie był traf. Teraz będzie takie uderzenie, że klatka się rozwali. 3, Uwaga! 2, 1, Ostatni! Ale Wojtek! Za dużo siły. Nie, zrobiliśmy tak samo. Dokupujecie? 500 zł. Ej, dobra, 500 zł. Ale to nie musimy lżej. Ja nie robiłem mocno. 200, to Wiecie jest czego się strasznie boję? dużo. Że jak my dojechaliśmy niżej, to ona jest teraz pod takim kątem Ale troszkę... przed chwilą było dobrze, przed chwilą było dobrze. To Wy lżej. musicie Nie do 6 lżej. zrobiliśmy, musicie jak wtedy. lżej. Tak jak wtedy. Tak jak wtedy. 500 dla mnie czy nie? Tak. Proszę. 3, 2,
1, go! Nie, rozbryznęłam. Odłamki. Wiecie, o czym jeszcze musicie pamiętać? Każdy arbuz waży różnie. A właśnie! Chcemy próbować więcej? 1? 500 Jeszcze złotych. jeden, Dobra. spróbujmy. Dobrze. Hazardziści. Przyszedłem do was wesprzeć. Dacie radę. Ja wierzę, że traficie w tarczę. 3, 2, 1, go! Było, trochę było, no dotknęło, był huk. Ja Było pokazuje, było o ten wady. Wiem, widziałem. To co? 500? Ej, słuchajcie, a potem my, nie, no mamy tak samo pieniędzy, a sabotażyści tak dużo. Może jednak chcemy te 500 zł. Dobra, ja nie chcę, bo ja dla Beki to powiedziałem. Dam wam promkę za 400 sprzedam. 200 do wygrania. I lekko cofamy. I lekko cofnijmy i Dobra. spróbujmy. Uwaga. Czy trafią? 3, 2, 1, leć! I jazda! Cofnęliśmy. To co? Jeszcze jeden? Promocja, ostatni, warto go wystrzelić już. Ja bym nie brała. Realnie już straciliśmy prawie 2 koła, więc jakbyśmy mieli za promocję kolejnego, to była ostatnia szansa, żeby odzyskać całe to, co straciliśmy, a i tak jesteśmy już w dupę dużo. Ale musicie dać do przodu, bo teraz wszyscy za daleko. Dobra, tyle. To co? Za 500? Nie była promocja przed chwilą. Ten jest ostatni, on jest dużo On warty. jest jakiś uszkodzony. Za 300. Za 300. Uszkodzony! On jest, Trajektoria będzie gorsza. on jest jakiś mniejszy. 300, bo On jest trajektoria jeszcze będzie gorsza. 400. Nie, on jest uszkodzony. Że mi dyktują warunki. On jest zepsuty. Nie trafią. 400. 300. Dobra, za 300, już dajcie mi spokój. On jest, słuchajcie, on jest jakiś lżejszy gnojek, nie? Dobra, dajcie lżej. Za operatora 5 koła. 3, 2, 1, leć! To koniec tego zadania. Zaczęło się super. Zaczęło się gówniano. No bo to tak jak w kasynie. Drodzy widzowie, limitowana edycja merchu sabotażysty 5. edycji wyprzedana, a w szczególności bluzy. Ale tak bardzo męczyliście mi bułę o to, żeby jeszcze można było je zakupić, że postanowiliśmy zrobić dodruk. Aktualnie teraz jest dostępny preorder do 28 czerwca, czyli do niedzieli włącznie i ani dnia dłużej. To ostatni moment na to, by zakupić bluzę czy koszulkę z kolekcji sabotażysta 5. edycja. Wbijajcie na stronę i obczajajcie. Niech służą. Teraz ty nie musisz podkreślić, słuchaj. Nie, ja byłem fair wobec ciebie. Ale ja byście też. No wiem. Znaczy nie wiem jeszcze. To się... Mam. Spoko. To tym bardziej dla ciebie. Wiesz, gdzie ona ma immunity? Tam, gdzie ja pobiegłam na drzewo, to jak była naklejka, nie na drzewie. Tylko, że to było pod, a nie na. Ale to takie miejsce, immunitet powinien być w wodzie, nie? No. A nie, ja myślałem, że ty biegniesz po immunitet. Ja też tak myślałam. No to mówię ci. I ci to ale jakby to, że na drzewie, to nie spodziewałem się. Choć Wojtek nie daje tego po sobie poznać, to jest dość mocno dotknięty informacją, że to właśnie Nawcia znalazła w tym zadaniu immunitet i blokady głosów. Wziął Oliwię na stronę, aby omówić plan działania. Przed zadaniem czuł się bardzo komfortowo. Teraz rozpoczyna się walka o życie. Pamiętajcie, drodzy widzowie, że układy układami, ale to wszystko może być również sabotażem albo bardzo dobrą manipulacją, by ostać w programie jak najdłużej. Mam dwie blokady głosu. Suzy mówi, że nie ufa Disco Karolowi. Nie ufa też, no na pewno mi, chociaż nie wiem teraz, ale przez to, że ja mam immunitet, to się zastanawiam, jak obronić dziewczyny i to jest ogromny problem, bo przed chwilą Wojtek Gola się dowiedział, że mam immunitet i ogólnie ja to powiedziałam też Suzy w sianie. I nie wiem, no on spiskuje strasznie, nie? Bo on chce być w finale, a ja powiedziałam, że charakternie nie oddam na niego głosów, ale szczerze, ja uważam, że ja przez Wojtka mogę nie wygrać finału i się zastanawiam, czy powinnam tak sobie odbierać możliwość wygrania finału, bo on jest po prostu fizycznie o wiele silniejszy. Ja się zastanawiam, bo Karol ma pokój sabotażysty. Karol? A nie Nawcia? Dostał pomysł. Karol też dostał. Znalazł. No to w sumie dobrze, że Nawcia będzie mogła to zweryfikować, tak? No właśnie pytanie. Czy na przykład jest opcja, że on może mi oddać ten pokój? No fajnie by było i można to podeprzeć tym, bo ty ogarniasz ten pokój mega dobrze i ty byś mogła pójść dalej z tymi zadaniami. No a ja chciałam się dowiedzieć, o co chodziło z tą czarną skrzynką.
Bo ty powiedziałeś, że ona wyciąga, jakby ciężko się przewidzieć, że ktoś wyciągnął czarną skrzynkę, nie? Wiem, ale... Nie, wrażenie, że ona wyciąga... Że ona wyciąga czarną skrzynkę i czy coś w niej znalazła, ale nikt z was nie widział tej czarnej skrzynki. Nie wiem, Ja w może... ogóle nie byłam przy niej, jak ona była w sianie. Co było znalezione w tym sianie? Nie wiem, bo ono było bardzo zbite. Więc ja tam w ogóle nie szukałam. Znalazłam skrzynkę, ja biorę tą skrzynkę i ona była taka mega stara, pomaziana z jakimiś obracam ją do góry, nie widzę, żeby tu był jakiś klucz, więc stwierdziłam, że to nie jest żadne zadanie, ani nic takiego i że to jest jakiś, bo wokół były śmieci. Sabotażysty. Nie, dzisiaj, to na tym zadaniu. I ja to zostawiłam, jakby mówię, nawet na kamerze powiedziałam, że to jest chyba nienależne do gry. Pobiegłam dalej, minęło, nie wiem, 10-15 minut i znowu przebiegałam obok tego miejsca. Mówię, dobra, zobaczę, czy może tam rzeczywiście niczego nie ma. Nagle patrzę, że ta skrzynka jest otwarta. Był w tej skrzynce woreczek i monety tam były. Ja to ominęłam, ja tego nie otworzyłam nawet. Drodzy widzowie, należałoby rozliczyć naszych uczestników z ostatniego już zadania w programie Sabotażysta 5. edycja. Uczestnicy, zapraszam! Wrócili na zamczysko, by dowiedzieć się, jak dzisiejszy dzień im poszedł. Było pierwsze zadanie, pewnie nie pamiętają puli, wy drodzy widzowie pewnie tutaj jesteście skrupulatni. Ale było też drugie zadanie, gdzie tej puli jeszcze nie poznali i wyniku tego zadania. Za to zadanie uczestnicy zarabiają 4700 zł, a sabotażyści 12 900. Gratulacje dla sabotażystów! Zadanie było trudne, to oddaję. Pewnie jesteście ciekawi, jak wyglądają pule już po prawie całym programie Sabotażysta 5. edycja. Zadań już nie będzie. I ta kasa się już również raczej nie zmieni. W sabotażyście każdy ruch ma swoją cenę i nawet te małe decyzje wpływają na stan konta. Jak wiecie, głównym partnerem programu Sabotażysta 5 jest ING Bank Śląski. W programie korzystamy ze skrzyń wypełnionych złotymi monetami, dlatego tak łatwo nam ogarniać budżet. Ale w rzeczywistości są bardziej nowoczesne metody, by panować nad finansami. Dzięki aplikacji Moje ING możecie zawsze trzymać rękę na pulsie i bez stresu ogarniać budżet. Wiecie, na czym stoicie, na co możecie sobie jeszcze pozwolić, a także łatwo sprawdzacie, ile i na co wydajecie kasę. Z apką Moje ING możecie panować nad finansami. Sprawdźcie sami. Link w opisie. Dzięki ING za wsparcie. Tworzenie 5. edycji Sabotażysty bez was to nie byłoby to samo. Tymczasem, drodzy uczestnicy, aktualna pula w programie Sabotażysta 5. edycja to 39 700 zł po stronie uczestników i 60 300 zł po stronie sabotażystów. Gratulacje i zapraszam na kolację. Zapomniałem o tym. Może ja nie dosłyszałem, jak do mnie Redek mówi. Wcześniej jechaliśmy, wy tego sobie też nie wiecie, bo ja jechałam z Ulą. Jechaliśmy w busie i rozkminialiśmy fakt pokoju sabotażysty, który trzeba jakby wcześniej się spotkać i go obgadać. I pytanie jest, czy na przykład jest opcja, żebyś ty przekazał swój, jakby ten pokój sabotażysty komuś? Komu? Wojtek chciał i też razem... Wojtek chciał, ale też stwierdziliśmy, że ja najlepiej, żebym poszła przez to, że po prostu byłam rano, jestem też świeża po tym. Ale to nie była moja idea. Nie, to była moja, Ja mogę ale dać. Wojtek po prostu... Mogę dać, plus. Jeżeli nie chcesz oddawać,
To jest luz totalny. Tylko my po prostu kminimy pod tym względem, że jesteśmy już na ostatnim punkcie mety i mamy mało informacji, nie? Ja mogę odejść szczerze, bo ja czuję, że ja ostatnio mało wyniosłem z tego. Ja mogę ci oddać się komuś, kto... Mogę tobie oddać luz. Tak, że nie można też, nie? Ja nie pytałam się. My tylko tak kminiliśmy w aucie. Ale... Nie, myślę, że można, zawsze można było. Tak? Czy mówicie? O tym, co gadaliśmy po prostu. No to ja totalny luz, to ci mogę dać. No co, że ja tam poszedł, to mnie może uchronić? Myślisz? Nie wiem. Nie wiem, co można by dostać. Ostatnio Suzan wyciągnęła z tego pokoju 8 monet. A teraz idziemy po kolejne. Też wystarczy do tego pokoju. To jest twoja strata. Tak łatwo oddajesz. Między chłopakami relacje ewidentnie się ochłodziły. Taki właśnie jest program Sabotażysta. W tej chwili nikt poza Nawcią nie jest pewny swojego udziału w finale, a wszystko tak naprawdę określą obrady. Drodzy widzowie, nie mogę się doczekać momentu, w którym zobaczycie wszystkie sceny sabotażu. To będzie po prostu coś kosmicznego. Ale to po całym programie. Teraz musicie się sami domyślać i obserwować bardzo uważnie. Tak mam się, więc ja teraz nie wiem, szczerze mówiąc, coś dziwnego się dzieje. Ja nie wiem, Dziwne to jest. Tak, ty w ogóle masz, gdzie ty masz głowę? Gdzie ty kręcisz? Tak jakby on tak mega kręci, nie wiem, czy świadomie, że po prostu... Może on jest płasty. Ja też czułam, że nie będzie problemu z tym, żeby Karol mi oddał, bo Karol wie, że ja dobrze kminię i dobrze zrobię. Dużo, naprawdę strasznie dużo dzisiaj zrobiłam tej i stwierdziłam, że po prostu ja lustra znam na pamięć. Ja jestem te lustra tak w stanie zrobić, dokończyć to zadanie z lustrami. Mam zapamiętane bardzo dobrze te skrzynki, co były na półkach i nie mam tylko drugiej części. Mam wiele myśli w głowie. Rozkminiam jak to... Powiem tak, do południa byłem bezpieczny i byłem pewny, że dojdę do finału. Aktualnie wiem, że raczej na pewno wyp***am. Przez co nie powiem, że nie, ale trochę dupa mi się pali. Suzy chce ode mnie pokój sabotażysty, żebym oddał jej. Mógłbym jej oddać, gdyby mi ktoś zagwarantował, że nie odpadnę. Wtedy było w ten pokój. Ale czuję, że po prostu to sklirujemy w oczach Suzy, a głosy Suzy zostaną zblokowane przez Nawcie. Trzeba było wskoczyć tam i omolać. No ale to babka jest, nie? A ja pierwszy zapytałem, jeszcze ona się tłumaczyła, że ona pierwsza. Ja pierwszy zapytałem bez jego, czy bagno też wchodzi w grę, bo chciałem tam wskoczyć, nie? Od razu chciałem się rzucić, ale mówię i chciałem być uczciwy, to powiedziałem, dobrze, no to w takim razie zagrajmy papier, nożyce, kamień, nie? Ona nie. I tak jak nie chciała, no to wiadomo, to już tam kobiety przodem, nie? No powiem tak, teraz rozkminiam tylko, czy jest sens oddać pokój sabotażysty dla Suzan. Chyba nie oddam. Chyba będę musiał sam iść zawalczyć. Może dostanę jakiś plus, może dostanę jakiś immunitet albo blokadę głosu, cokolwiek. Jeśli tylko będzie taka możliwość, jeśli tylko pokaże się światełko w tunelu, w którym będę mógł wbić nóż w plecy Wojtkowi i Suzan, to zrobię. Obrady już za rogiem i wszystko może się zdarzyć. Uczestnicy będą mieli teraz szansę odebrać swoje wizyty w pokoju sabotażysty i miejmy nadzieję, że wynieść z nich kluczowe informacje, które będą mogli wykorzystać. Jako pierwsza, Nawcia. Jesteś gotowa? Jestem. Za 5, 4, 3, 2, 1, 8 minut. Są wszystkie nasze herby, faktycznie 2 piszą. Co to jest? Jest to jakiś gościnnicy? Zapoznaj się spokojnie, zobacz co się tu znajduje, co Zbroja gdzie korona. jest, co już leży, Zbroja korona. co już jest otwarte, co już jest ruszone. Dobra, czyli fauna. Fauna, sabotażysta. Fauna to są zwierzęta. O ja p***le. Czekaj, fauna to są zwierzęta, czyli to. Flora to jest to, flora to jest to. Nie, to. To jest fauna, to jest flora, to jest fauna, to jest fauna. Czyli mamy większość tych zwierząt, później mamy florę. Co widzisz na ekranie? No, że jest 2 sabotażystów i 1 pajac. Fauna to jest każdy nasz herb. My jesteśmy fauną, dobrzy ludzie. Wątków otwartych jest też mnóstwo. Berło. Tu coś jest. Tu jest napisane. Jeszcze 6 minut. Tu jest kod. Dobra, 5807. Gdzie ja go mogę wpisać? 5807. Działa? Nie. Może jeszcze gdzieś są kłódki jakieś? 5807. A może to była tam? Nie chcę cię zwodzić. Lampka UV, nikt tego nie robił. 5807, 5807, 5807.
To ja mogę wziąć? Nie. Grać nie możesz, oglądać możesz. Nie mówili ci o tym? O czym? O tych skrzyniach. Mówili. Okej. Mówili o skrzyniach. Jezus No to Maria, gdzie może tutaj te jest cyfry? Kombinuj, może jeszcze 4 gram minuty. jeszcze, tam jest napisane. Gdzie cyfry? 5807, tu? Może jeszcze 3 minuty 30 sekund. No niemożliwe to jest. 5807, dobra. 5807. Dawaj, bo czas ci leci. 1670. 1670, może tu. 6, Jazda, laska. 7. Czas ci leci. 0. Jest! Dobra, otwieraj tą skrzynię. Dobra, mam. Jeszcze 1,5 minuty. Mam monety Sabo. Pokaż, ile ich masz? 6. Dokończyłaś ścieżkę fabularną. Dokończyłam Lecisz z ścieżkę kolejnymi. fabularną. Dobra, Lecisz z kolejnymi. Raz, dwa. Kolejne masz, rozejrzyj się, rzecz. Masz jeszcze tylko nieco, lekko ponad minutę. Nie rozumiesz. Masz już ścieżki fabularne. Co jest ścieżką fabularną? Hasło. Hasła są odkryte. Ciśnij. Dawaj. Zajebiście ci idzie. Pamięć? Nie. Rozejrzyj się. Masz jeszcze 30 sekund, dawaj. Gdzie masz hasła? Nie wiem gdzie mam. Tu mam hasło. Zbroja, korona. Próbuj. Ostatnie 24 sekundy. Zbroja. To jest coś z tym. 8 sekund. 1109? Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Koniec czasu. Czas minął, a ja cię stąd zabieram. Poszło ci bardzo dobrze. Po pierwsze zakończyłam 1 albo 2 wątki. Wydaje mi się, że 2, ale tylko po jednym dostałam te monety. Akcja jest taka, że wpisałam któreś słowo z tego berło, herb i tak dalej i ono mnie zaprowadziło do diamentów. W diamentach były napisane numery. I z tych numerów otworzyłam safe. Ogólnie długo też szukałam tego safe'u, bo na początku myślałam, że te numery są do skrzynki, później myślałam, że są do innych safe'ów i nie widziałam tego, który powinnam widzieć. No i ogólnie jest tak, że każda zagadka, którą zaczynacie, powinna być mniej więcej bardzo blisko siebie jej rozwiązania. I jak miałam numery, to je wpisałam do skrzynki i ze skrzynki dostałam monety. Zakończyłam też wątek z tą fauną. I ogólnie Remek mnie zapytał, o co w niej chodzi. No i ja mówię, że no ogólnie ten herb to jesteśmy my, jako dobre istoty, czyli zwierzęta, a że naokoło nas są sabotażyści i ten błazen i on powiedział, no zakończyłaś wątek. Jak jest ten bar, to masz literki. I to była korona, zbroja i tam jest pamie. Pamie? Pamie. To wyszło ci. W sensie, to są po prostu literki, które możesz sobie pozmieniać, tak? Tak. No i teraz trzeba znaleźć, co to jest. Mapie. Mapie. Na mapie. Chodzi o to po prostu, że są te lustra. I ja dostałam wskazówkę na slajdzie, że to, co ty tłumaczyłeś z tym, co masz tutaj, To jest wysokość. to jest na wysokość, z jakiej można jedynie odczytać te ABCD. Ile ty masz wzrostu? 95. No ja mam 1,60 m. Ale ja słuchaj, jestem mogę po się prostu schylić na tej zawsze. wysokości. No ale nie wiesz na ile, bo ja delikatnie do góry już miałam inną literkę, nie? Ja byłam mniej więcej, mamy 63 i ja się zbliżałam dosłownie w ten sposób. Tak delikatnie Ale to co, bardzo. inne literki wyskakują jak jesteś trochę wyżej? To co zobaczysz w pokoju Sabo może się przydać w finale. Znaczy, Na razie nic innego nie było oprócz monet w finale. jeszcze były te kolory, wiesz? I to, że 3 skrzynki są i środkowa jest zła, to może się przydać w finale, uważam. I się może przydać w finale też te kolory, nie? Biały, czerwony, coś tam biało-czarny, czerwony, żółty, zielony, coś takiego. Czy ogólnie na jego miejscu jakby wiesz, no pomyślcie sobie co chcecie, no. Ty mnie wyrzuciłeś? O co ci chodzi? Nie mówię, że pomyślcie, a nie mówię, że pomyślcie, czy oddawać, czy on sobie zatrzymać chce, żebyś nie miał wyrzutu sumienia. Mówisz o to, czy jakbym ja coś znalazła, tak? Dla Karola. No, że jakby on, to co on zobaczy, to jego, nie? Uwierz mi, no niestety taka jest gra. Witamy w grze i takie jest życie. Nie będziesz rycerzem na białym koniu. Nie O uratujesz. nie, i zaczyna się zagadka! Zaczyna się! Nie uratujesz nas, niestety. Ja wiem, jakby ja ciebie rozumiem
Ja nie chcę na ciebie absolutnie naciskać. To był po prostu propozycja od grupy ze względu na to, żeby dowiedzieć się jak najwięcej informacji od po prostu pokoju. Tyle. Grupy? Oj, ty mały mącicielu. Przecież to ty byłeś ze mną w busie i z Ulą. Nie. Mówiłeś, że tak, że to byłoby super, że tak, ten. Ale nie od grupy. Ja powiedziałem, że ja ciebie nie posądzam cię, ale tak. Nie posądzam cię, on przecież to przy nim to mogę, jakby jesteśmy w trójkę narażeni, jakby, ale to nie było od grupy, nie? W związku z nowymi informacjami oraz wcześniejszą eliminacją Paszy, sojusz Wojtka, Suzy i Karola znacznie osłabł i nie ma już dawnej siły. Teraz każdy z nich musi polegać wyłącznie na sobie. Wiecie czego ja się boję? Że my sobie zrobimy sojusz z Suzy, ja jej nie zablokuję i który z was będzie przez to. Też się boję o to, że jak nie zablokujemy Suzy, to któraś z nas poleci, ale ona nie do końca kuwa Wojtkowi. Nie jest głupio, bo ja od razu powiedziałam dziewczynom, że obiecałyśmy Wojtkowi na paluszka, że go nie wywalamy. Ale to by było mocne na finał, bo w każdych sezonach jakby faceci mają mocniejsze sojusze, a tutaj byśmy dosłownie wywaliły dwóch facetów, byśmy były 4 laski w finale. I Suzanna powiedziała, że ona jest w stanie się dogadać, Ula też. A wiesz, że to jest niecharakterne i że pewnie Wojtek Gola już nie zatańczy nigdy do TikToka z nami? Przed chwilą mniej więcej wprowadziłam Nawcie o tym, co rozmawiałyśmy, czyli że zastanawiamy się nad po prostu bye bye boys. Bye boys! Ten poszedł do pokoju Sabo, Karol. Czemu ty Tak, nie nie poszedł? oddam. Powiedział, że nie oddaje, bo to jest jego ostatnia deska ratunku i on tam może znaleźć sobie immunitet. Ej, Wojtek Gola mu to powiedział, a ja uważam, że tam Gola nie będzie mówi, immunitetu. Nie będzie tam. Ja Wojtek mówię, że Gola Wojtek mówi. tam nie będzie tego. Tak, no. Ej, Wojtek go namówił i wiecie co? Wojtek, A to jest... co mówił w busie? Ej, się wykręcał z tego. dziewczyny, W sensie w busie powiedział, że to jest okej, żebyś ty poszła. Tak, on też mówił, że to jakby jest spoko pomysł i tak dalej, że on też by chciał iść, ale że powinnam ja przez to, że byłam rano i dużo więcej. Teraz gram z dziewczynami. Na już finale każdy gra na siebie. Ten sojusz teraz z dziewczynami jest ryzykowny. To jest jedyna opcja, żeby siebie po prostu dzisiaj uratować, nie? Więc ja nie mam jakby żadnego żalu do Wojtka. Zdaję sobie, że to jest gra. Ja też zagrałam i jestem teraz z dziewczynami. Wbijam nóż w plecy, ale ja dostałam kosę w żebro. Dzisiaj dostałam wszystkie monety od Mafashion, Marcela i Tripsa. O kurde. 2 od Tripsa, 3 od Mafashion, 5 od Marcela. A Marcel skąd je miał? Wyczarował sobie. Mam 10 monet łącznie. Też mam 10. Ja mam 7. Ej, nie, też muszę mieć pewność. W sensie ja ogólnie wy jesteście 3, jestem jedna, ja powinnam się bardziej bać tego. Ale ty masz podwójny głos. Ale A my możemy cię nic zablokować, nie a w tym razem momencie macie- cię nie blokujemy. Ale wy macie 6 głosów. Głosujesz na Wojtka i Karola. Tak. Chcemy wywalić chłopaków i być po prostu w 4 dziewczyny, żeby nam było łatwiej być w finale też, no bo oni mogą mieć jakąś przewagę fizyczną. I ja mam nadzieję, bo Suzy dobrze gra, i ja mam nadzieję, że Suzy nie kłamie i nie zagłosuje na nas i wtedy użyjemy jakby Nawci blokady głosu na którymś z chłopaków, a Suzy zagłosuje po prostu tymi podwójnymi też na chłopaków. Mam ogromny wpływ na grę i mam blokadę głosów jednego gracza. Pora, aby również Karol odebrał swoje wejście do pokoju sabotażysty. Nie oddał on swojego żetonu Suzy z nadzieją, że znajdzie w środku coś, co go ocali. Czy faktycznie tak będzie? Zobaczymy. 8 minut! Za 3, 2 i 1, go! 8 minut, 8 Kupa minut. czasu. Znajdź i wpisz hasło, sprawdź co się stanie. Co wpisujesz? Mapie, bo coś mi mówili mapie. Mapie? Co to za słowo mapie? No, że na mapie coś. Okej, takie odmienione. Coś na mapie, coś na mapie. Porozglądaj się, pooglądaj, może jakieś hasło znajdziesz? Bo mi potrzebne... Jest mi potrzebna pomoc, jak powiem ci, bo jestem już na wykończeniu. Słuchaj, ja wiem, jesteście ostatni raz w pokoju Sabo, ty jesteś ostatni raz w pokoju Sabo, ktokolwiek jest ostatni raz w pokoju Sabo, więc troszkę podpowiadam. Na co spojrzałeś przed chwilą? Na Szukaj to. hasła. Na to. Ekspedycja Ekspres? Nie to hasło. Nie to hasło, nie to hasło. O proszę bardzo! Teraz zbierają swoje monety. Przed rozpoczęciem finału będzie możliwe wykorzystanie ich w specjalnym sklepie dedykowanym tylko sabotażystom. Te zakupy mogą okazać się dla niektórych śmiercionośne. Wreszcie znalazłeś
Już większego hasła się nie dało. Nikt go nie zobaczył. Cieszę się, że to wpisałem. Dobra, kumasz temat? Czyli to są tylko monety, kurczę, dla sabotażystów. Czarne. Te zakupy mogą się okazać dla niektórych śmiercionoszy. Co to? A czy ty widzisz w tym pokoju gdzieś jeszcze jakieś monety? Ty, i co, ja mogę sobie to wziąć? Tych monet nikt brać nie może. Są trochę inne niż te, które do tej pory wszyscy widzieli. Okej, i to sabotażyści dostają w takie gry, tak? Czyli sugerujesz, żeby, nie wiem, przeszukać mi pokoje? Wziąłeś latarkę. Latarkę z pewnego miejsca. Okej. Złapał to, wreszcie! Dobrze kminisz. Zielone. A jakie hasło wpisałeś? Lochy. Okej. Ale czaszki. Ja... Lochy, a jeszcze fortuna pisze. Sprawdź przeciwległą ścianę kości. Wpisz słownie wartość tam występującą. Ze znakiem zapytania, nie? 20. Równa się 22. Ile brakuje? 5, 8, 16, 6. Więc w związku z tym presja mocna, zostało ci 3 minuty 30 sekund. To jeszcze jest i tak dużo czasu. Dobra, fortuna to jest to. I jakie tam jeszcze było? Lochy. Może to... Czyli otwierasz nowy wątek. Dobrze. 1, 0, 9, tak. To po co były te czaszki? Takie by to było trochę za proste, gdybyś ten kod przepisał. Tak mi się przynajmniej, drodzy widzowie, wydaje. No ale gdzie są czaszki? Gdzie są czaszki w tym pokoju? Gdzie są Tam. czaszki w tym pokoju? Tu. Nareszcie, no! O co z tym chodzi, no? Weź mi podpowiedz, bo ja odpadam dzisiaj, no. Tu są jakieś te... No i tu są czaszki, no. No i co jest przy czaszkach? Tu jest czaszka i znak zapytania. 10 monet sabotażysty. Mogę ci dać to, no. 10. Liczba, nie? No 10 i monet sabotażysty tych czarnych. I to jest pusta. O k***a. 10, niebieskie, 8, zielone, 5. Idź w to, bo jeszcze masz tylko 45 sekund! Ale to ja nie wiem, na którym to jest. Wszystko jest w instrukcji, drogi. Ej, dobra. I... 10, zielone to jest 5, 10, 8, 5, 10, 8. 5, 10, 8, 5, 8. Kości, dobra. Kości. Sabotażysta. W tym momencie Karol odkrył informacje, które w jasny sposób wskazują na tożsamość jednego z sabotażystów. Dlatego też, żeby nie zepsuć wam, drodzy widzowie, zabawy, będziemy mogli pokazać tę scenę dopiero po zakończeniu programu. Jeżeli Karol połączy kropki i podzieli się tą informacją z uczestnikami, jeszcze wszystko może się zmienić, a wy się o tym z pewnością dowiecie. 3, 2, 1. Koniec pokoju, zapraszam! Choć wizyta Karola w pokoju sabotażysty była chaotyczna, wyniósł on z niej coś niezwykle istotnego. Drodzy widzowie, presja sabotażu i błazen to nie jedyne nowości tej edycji. Sabotażyści, realizując swoje ukryte zadania, zdobywali również coś jeszcze. Coś, co przez cały czas było na wyciągnięcie ręki uczestników. Czarne monety. Przyzwyczailiśmy się już wszyscy, że w finale każdy gra na siebie, a sabotażyści nie mogą już nic zrobić. Tym razem nic bardziej mylnego. Jeśli jakikolwiek sabotażysta został jeszcze w grze i rzecz jasna przetrwa dzisiejsze obrady, to z pewnością jego obecność będzie odczuwalna w finale. Ja powiem ci, że Nie, to bardzo że bym ty chciała trzymasz i... słowa, którego sobie daliśmy. O to mi chodzi. Że nie zagłosujesz na mnie. raczej tak. Znaczy raczej czy na pewno? No podałaś mi rękę, powiedziałeś, że nie zagłosujesz na mnie. Znaczy to teraz też zmienić zdanie? Jak ja ci dałem tam butelkę i nie wbiegałem tego płota? No, jakby mogliśmy się ścigać, tak? Nie, powiedziałem ci, że oddaję ci butelkę. Wojtek. Czyli zagłosujesz na mnie, tak? Nie, jeszcze tego nie powiedziałam. Nie, no poczekaj. Nie możesz stać podałem pod ścianą, bo muszę nie, teraz podałem iść ci się rękę. ubierać. Już jest słowo dane. Powiedziałeś, że ja na ciebie nie głosuję, ty na mnie, ale ja ci rozwoję pismo butelkę. Spoko, to jak się zachowasz tak, no to jest luz, to jakby ja mogę odejść, ale to jest twoja sprawa. Ale podałaś mi rękę. Przestań się na mnie obrażać jak dziecko. Ja dzisiaj też jestem obstrana przez cały dzień i tak dalej. To, że ja ci powiem, że na ciebie nie zagłosuję, to jest nie robota, tak? I przestań się zachowywać, jak to było o śmierci życia. Ale to nie odchodź ode mnie i się ze mną nie kłóć i nie traktuj
traktuj mnie w taki sposób. Okej, ale chodzisz i mówisz tak, no dobra Nawcia, to zagłosuj na mnie. Nie, bo jak mi mówisz, że raczej nie zagłosuję na ciebie, a podajesz mi rękę... Bo ja się zastanawiam, bo mam tyle rzeczy, mam No ja bym tu w immunitet ogóle i się ja zastanawiał. jestem jedyna, który każdy W tej sytuacji podchodzi. mi się w ogóle nie zastanawiam. Wojtek, poczekaj. Macie ogień? Bo Chodzi o to, A masz tak mam ogień? ognia. No to daj ogień. Bo bardzo mi się jakby nie podoba to, że wywołujesz teraz presję na Nawcie. Nie ma presji, Poczekaj, tylko się poczekaj. upewniam, że dane słowo będzie dotrzymane. Poczekaj, ale Ja ci powiem, dlaczego się na ciebie zdenerwowałam, bo bardzo nie lubię, jak ktoś ode mnie odchodzi i mówi tak. Ale no nie, dobra, odszedłem dopiero wszystko wtedy, jak zapytałem i powiedziałeś mi, raczej nie zagłosuję. Dlatego odszedłem. Drodzy uczestnicy, Suzy nie chce na nas. to nie są obrady, No teraz już od pewnie teraz nie, no się bo nie się... odzywacie. A się dziwisz teraz? Na obrady wio! Drodzy widzowie, dzisiaj ostatnie obrady. A ostatnie obrady charakteryzują się ogniem, którego mamy tu aż nadto. Jest naprawdę mnóstwo konspiry. Konspiry, która się tutaj dzieje. Do tego stopnia, że musimy uciszać uczestników, bo nie potrafią wytrzymać. Wyrywają się z tych boksów startowych jak dzikie konie. I właśnie te dzikie konie, dzikie dusze będą miały teraz ostatni moment na to, by zadać sobie pytanie, kto z nich jest sabotażystą. Ale doskonale wiemy, że program wygrywa tylko jedna osoba. Więc jest już to walka na śmierć i życie. Po to, by wygrać pulę i całą kasę, która jest do zgarnięcia. Czy pośród nich są nadal sabotażyści i błazen? Tego wam nie powiem. O tym się dowiecie w materiałach bonusowych i na sam koniec programu, tuż po finale. Ale zobaczmy, kto w tym finale weźmie udział. Zapraszam uczestników! Jest konspira, co? Chyba wleciało trochę na psychę, jak zresztą zapowiadałem. Dobrze, no nie będę was już w tych boksach tak trzymał. Chciałbym, żebyście zaczęli rozmowę. Daj to jest 20 minut, ten minut. To już zaplanowałem wcześniej. To będzie 20 minut. Naprawdę? Dokładnie tak. O kurde. Drodzy uczestnicy, czas, start. Ja bym chciał zacząć. Słuchajcie dziewczyny, co byście powiedziały na finał kobiecy? Ja dzisiaj w przejściu uznałem, że utożsamiam się jako kobieta. Nie wiem z czego się śmiejecie, ale no ja wam tylko zarzucam po prostu temacik, nie? No ja nawet nie wiem co powiedzieć, nie? Ja dzisiaj słyszę po prostu z każdej strony, że ten sobie obiecał, a jednak będzie głosować. Ta chciała mnie wywalić, a jednak nie. I ja to już nie wiem. Ja muszę tylko powiedzieć, że ja na przykład chciałbym, żeby Karol głosował na mnie i na Suzan. Ja głosuję na Suzan i na Karola, a Suzan na Karola i na mnie, bo uważam, że tak będzie uczciwie w naszej komitywie, bo się rozpadliśmy. Miało być inaczej. Oddajesz oręż, tak? Miało być inaczej. Miało być tak, że leci Nawcia i wydaje mi się, że bardziej Ula albo Oliwka. Myślę, że Ula bardziej Nawcia, ale dostałaś za blokadę głosów, którą ci załatwiłem. Nie, ja I sobie mnie- ją załatwiłam, to jest prawda. Nawet jeżeli byśmy Nie, się ze sobą... Nawcia. Dobra, słuchaj Wojtek, ja powiedziałam, że idę po to. Ja również. Okej. Wcześniej zapytałem. Ja powiedziałam Oliwii, ej, tam jest butelka. Ty wtedy zapytałeś Remka i ja powiedziałam, Wcześniej zapytałem, tak. nie, ja W sensie na samym ogólnie- początku można powiedziałam to. Ogólnie nie musiałeś jej ustępywać, mogłeś jakby zmierzyć się z nią, wiesz o co chodzi? Nawcia powiedziała pierwsza, że wchodzi pierwsza. Zaproponowałem, nie. Że ona wejdzie po Ja to. powiedziałem jej, że też chcę wejść, ale mówiłem jakby zapytałem ręką bagno. To już nie ma znaczenia. Zaproponowałem ci papier, nożyczki, kamień. No i ja powiedziałam, że Nie nie, zgodziłaś wiesz, się. ja nie chcę po prostu Nie dawać zgodziłaś losowi, się. ja nie chcę oddawać losowi tej sytuacji, Dokładnie. w której ja mam możliwość być w finale, na którym mi zależy Nie, ze no względu luz, ale na ty to, będziesz że w finale, chcę ty to masz przeżyć immunitet. po prostu. Ale nie miałam immunitetu, Ale w Wojtek. tamtym czasie tak. Ja ci powiedziałem papier, nożyce, kamień i ty mówisz, że się nie zgadzasz. Powiedziałem, dobrze, to w takim razie przysięgliśmy sobie i podaliśmy sobie rękę na to, że ty nie głosujesz na mnie, ja na ciebie. Chociaż i dobrze ja wiedziałem i ty, że w tej butelce
jest albo immunitet, albo blokada głosów. Każdy z nas dobrze o tym wiedział. Nie, my myśleliśmy, że tam jest immunitet i szczerze, Immunitet, tak, każdy... szczerze jakbym wiedziała, że tam jest blokada głosów, ja bym tam nie poszła, Spoko. bo to nie Dobrze, było i Lucy, na jakby tyle, nie? możesz na mnie zagłosować, na Karola, albo na Karola i Suzanę, no bo ktoś z naszej trójki wypadnie, nie? Jakby to jest wiadomo, no bo my byliśmy w innej komitywie, mieliśmy na was głosować, jeszcze Suzanna miała podwójny głos, to w ogóle by was wywaliła w kosmos, nie? Ale chodzi o to... No właśnie. Ale chodzi o to... No chodzi dobra, o to, dokończ i potem ja powiem. Dobrze, oczywiście. Ale mi chodzi o to, podałaś mi rękę, przysięgasz i spoko. To jest twoje jakieś poczucie, nie wiem, kurde, po prostu twoje zasady, jak uważasz, że chcesz na mnie głosować, luz, bo ja mówię to szczerze, bo nie chcę też, żeby wyszło i chcę, żeby każdy z nas miał tę szansę, że ja głosuję na Karolę i głosuję na Suzan, bo uważam, bo chcę, żeby to wiedzieli po prostu. No Uważam, dobra, że to jest ale fair. słuchaj, to teraz ja mam pytanie, bo do połowy dnia, kiedy Suzy miała tylko z pierwszego Tak, miałyście wylecieć. z pierwszego zadania, no właśnie. Mówię czyli to ty szczerze. I ty powiedziałeś, dobra, słuchajcie, ale dajcie mi powiedzieć, bo ja poprosiłam, Ale żebym mówisz ja to mogła dopiero teraz na wcie powiedzieć. inni. Dlaczego, jeżeli ja cię nie przerywam, to teraz No ty mów, nie przerywasz, mów, bo mów ja już śmiało. nie mogę Mów dokończyć śmiało, swojej mów myśli. śmiało, do końca. Więc do połowy miałeś komitywę z nimi, bo wiedziałeś, że dzięki temu jesteś bezpieczny i ty sobie obiecałeś z Oliwką, że nie będziesz Tak, nie będziecie i na siebie Oliwka na mnie głosować. też. I ja sobie obiecałam z tobą, ale problem jest taki, że ty zmieniłeś obóz od razu, jak dowiedziałeś się, ja mam W którym immunitet. momencie zmieniłem obóz? No, że chodziło W którym dzisiaj momencie? cały No, dzień z Suzy. Ale w którym momencie obóz zmieniłem? Już ci wytłumaczę, Którym? już ci To wytłumaczę. powiedz. Powiedziałeś, że w naszym idealnym świecie lecisz dzisiaj ty i Oliwia. No to w twoim idealnym świecie to, że na mnie nie zagłosujesz. Nie, wcześniej. Jak była nasza komitywa. Bo wy nie kumacie, tego. Ale outcome jest ten sam. Czyli, że ja i Oliwia wypadamy. Ale I Albo Ola. Bądź ja i ty i dlaczego w takim razie cały czas omijamy fakt tego, że w waszej komitywie chciałeś zagłosować na nafcie? A mówisz Skoro daliście sobie słowo. od 30 Nie, minut... to było wcześniej. Co Jak było to było wcześniej? Przed podaniem sobie ręki. No jak to Wojtek, jak my sobie od 3 dni podajemy rękę? Nie, I ty... ale wy, słuchajcie, ważmy realnie. Jest Nawcia, Oliwia i Ula i Suzy, Wojtek i Karol. Nie, ale Wojtek, I przecież logicznym my jest staliśmy to, wczoraj wieczorem. To nie było tak, że my mówiliśmy że sobie... nigdy na siebie nie zagłosowaliśmy. Ale ja powiedziałam, że ja nie będę na ciebie głosować. Tak, mówiliśmy, że nie będziemy Tak, się ale, głosować. ale I ty a powiedziałeś, dzisiaj że na na kogo mnie też nie zagłosowała? będziesz głosował. Na kogo by zagłosowała? Ja nie wiem, na kogo Ale bym Susan zagłosowała. miała 2 głosy. Ale ja chciałam głosować na Suzy i na Karola, ale przez to, że ty zmieniasz wszystko tak, ja zaczęłam stwierdzać, że dla mnie, bo przez to, że tak mocno to się wszystko zmieniło No bo dzisiaj, tu się tak to zmienia. tak, ja rozumiem, ale przez to, że tak mocno się to wszystko zmieniło, ja stwierdziłam, że dla mnie, jeżeli ja już mam immunitet i wiem, że jestem w finale, najmądrzejszym będzie to, żeby 2 facetów, bo jesteście ode mnie silniejsi, No to więc po co, jeżeli ja chcę po co wygrać, przysięgasz? Po co mi rękę podajesz? Ja nie umiem Wojtek, zrobić to jest pompek. gra. Wiedziałeś, tam jest immunitet. No to właśnie nie, immunitet to głosuj tam, na mnie. immunitetu tam nie Ja było. wiem, ale myślałem, że w butelce będzie. No, Ale ja mam z nie, tym luz, myślałam, że głosuj będzie na coś mnie. zajebistego. Możesz głosować na mnie, tylko Ej, właśnie to jest twoje ale ja poczucie immunitet honoru. wykopam Ale ja mam z z tym luz. gówna. Jeżeli tak A nie zagłosujesz... stamtąd. Nie, to jest luz. To jest twój honor i twoje podejście. Nie, bo ty Ej, a mogę gadasz tylko właśnie, coś teraz powiedzieć, to mnie nie? denerwuje, że ty gadasz o tym honorze i tak No, dalej, mi a my podałeś jesteśmy w rękę. grze. Ale I Wojtek, dlatego ja też ciebie to- prosiłam, żebyś ty się na mnie nie denerwował i dlatego się tak wkurzyłam tam. Ty właśnie denerwowałem się. dodajesz do tego, że ja nie będę miała teraz honoru. Nie, to jest gra, Wojtek. Nie zapominajcie, że w komitywie nie byliśmy tylko we dwójkę z Wojtkiem, tak? To po pierwsze. A po drugie, przypomnijcie sobie te wszystkie piękne chwile, jak sobie robiliśmy żarty, było fajnie, miło. Dobra, Nie Suzan, chciałybyście tego przedłużyć jeszcze Suzan, jeden Ej, dzień? poczekaj, ja Powiedzcie. jeszcze mam tylko jedno zdanie. Czyli Wojtek, dla ciebie to jest okej, że ty po prostu sterujesz swoimi manekinami i mnie i Oliwię, ale po prostu nie swoimi rękami i ty masz ręce czyste. Ale bo sobie z nami Nawcia, przysięgnąłeś. Ale 12 no minut. właśnie, przysięgnąłem z wami. Rozumiesz? No tak, ale dla mnie to I nie dla jest mnie to okej. jest ważniejsze, jak ci podaję rękę i ci mówię i nie wskakuję, nie topię cię w tym błocie, kurde. Ale jesteśmy w programie Nie, sabotażysta. rozumiem, ale podała mi, no to właśnie rozumiem. I to znaczy, że ja się dałem przez Nawcie i ona ma takie Dobra, no to Wojtek, ma. niestety muszę to Jak powiedzieć. było? Już takie mówiłeś, że nie ma szans, że na ciebie nie Ale zagłosowałem. to nic, to nie chcę Zróbmy batalię między mną a Suzy, kogo wypalacie, okej? Że co? Ja wyczułam od siebie coś takiego, że ty zobaczyłeś, jak ja, nie wiem, z którąś dziewczyną może rozmawiałam gdzieś na boku i ty wtedy strasznie zaświrowałeś, Nie, bardzo że coś, ale Daj jej proszę mi powiedzieć. powiedzieć, bo ja nie chcę krzyczeć.
Ty zaświrowałeś, że nie, może jakaś konspira się dzieje albo coś przeciwko tobie i widziałam, że się podgrzałeś tym tematem i zauważyłam wtedy... Ja powiedz w tym momencie tylko. No poczekaj Wojtek, To w tym poczekaj, momencie. proszę cię, Zauważyłam wtedy w tamtym momencie, tak się poczułam, że liczyłeś i byłeś pewien, że wylatuje dzisiaj Karol i ja. I w momencie, jak zobaczyłeś mnie z którąś z dziewczyn, to wiedziałeś, że może być inaczej jednak. I wtedy mi się przykro zrobiło. Bardzo to wyczułam, że jakby byłeś pewny, że wylatuje ja i Karol po prostu i że jesteś safe. Bardzo się tym poddenerwowałeś, że w ogóle z którą dziewczyn gadam, bo wiesz, że ja z dziewczynami mało rozmawiałam przez cały program, tylko głównie z wami. Bo mnie to złościło to, że Karol ma ostatnią szansę, żeby się uratować i pójść do pokoju Sabo i powiedziałem mu, że to nie jest rozsądne, żeby oddawał tobie pokój sabotażysty, bo może tam znaleźć immunitet albo może. Czy macie może jakieś typy? Czy czujecie się bezpiecznie wokół siebie? Czy waszym zdaniem jest sabotażysta pośród was? Bo w finale może będzie grało to rolę. Ja ogólnie uważam, że nie ma sabotażysty. Ja też tak uważam. Dzisiaj było też powiedziane, że podejrzewasz Karola, tak? No przez chwilę, tak jak powiedział coś tam, Suzan też to mówiła zresztą, że tam gdzieś schował w Tak, sianie ale to była skrzynka i Karol o tym wie, bo z nimi o tym rozmawiałam. No tak. Bo było to dziwne. No i dalej nie wiem, o co chodzi z tą skrzynką. No, mi się coś przewidziało. Suzan, czy ty na przykład dzisiaj, ja wiem, że jest luz i w ogóle, ale muszę się tylko upewnić, bo czy ty dzisiaj jakby wybierając mnie przy tej czerwonej kartce, jakby wybierz jednego uczestnika, czy ty miałaś w intencji na przykład wywalenia mnie z programu? Nie, ja to już, Oliwka się mnie zapytała, bo ja później chciałam to ci wytłumaczyć, ale już zapomniałam i chciałam też przy śniadaniu, przy obiedzie albo kolacji, nie wiem co tam mieliśmy. A jaka była intencja? Miałam 15 sekund, więc miałam dużą presję. I tam było napisane tam, że mam wybrać jedną osobę. I pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, był Wojtek. Powiedziałam mu o tym, ale później pomyślałam, że może być coś złego, może być coś dobrego. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Rozumiem, bo byłaś z nim w komitywie wtedy. Tak, i nie wybrałam ciebie dlatego, że myślałam, że będzie ta zła opcja, tylko ty dla mnie byłaś totalnie pomiędzy. Nie chcę Suzan stawać przeciwko tobie, ale nam powiedziałaś, że bała się, że odpadnę. No nie, tak, no bo ja powiedziałam, że ty byłaś Bała się, dla że mnie... mogę odpaść i dlatego podałaś głowę. Nie. Mi Suzan powiedziała dokładnie to, co powiedziała teraz. Nie. Drugie zadanie. Jakie macie wnioski po drugim zadaniu? Jakie było tam zachowanie innych, na których spoglądaliście, obserwowaliście? Byli tacy, co składali, byli tacy, co się pałętali, byli też tacy, którzy zrobili mniej, więcej. Ogólnie uważam, że źle rozplanowaliśmy to, że powinniśmy znowu stanąć, czego zawsze nie robimy i powiedzieć: ej, grupa 3 osób, ty tu, biegniemy, wy zbieracie i układacie to na kubkach, żebyśmy mogli potem łatwo na instrukcji zobaczyć, co mamy, czego nie mamy, a wy potem zabieracie się za składanie, jak już będziemy mieli wszystko. Tego nie zrobiliśmy i był przez to chaos, ale jakby nie wiem, czy to było samo, bardziej myślę, że każdy się skupił, że też usłyszeliśmy o tych bonusach i też każdy chciał czegoś przy okazji poszukać i dlatego była taka lota od razu na te rzeczy też. No. A ja wam powiem szczerze, że ja na przykład dzisiaj zagrałam totalnie pod te znajdźki i ja wiedziałam, że jeżeli ja nie zrobię tego, to ja lecę. Ja byłam totalnie przekonana, że właśnie lecę ja i Oliwia i dlatego skupiłam się przede wszystkim na sobie, bo bardzo mi zależało na tym finale i po prostu chciałam to przeżyć, chciałam mieć te emocje i tak dalej. I po pierwsze wpierdziłam się do tej wody, a po drugie jak znalazłam tą świeżą kubkę gówna, to po prostu stwierdziłam, że w niej na 100% coś musi być i jeszcze były rozsypane patyki koło tego. Więc wzięłam i zaczęłam to podnosić i tam był najlepszy możliwy worek, czyli po prostu immunitet. To co, jutro skinker z rana. Koniec czasu. Nie odzywamy się od teraz, ponieważ mam totem. Każdy ma jeszcze ostatnie 30 sekund. Ten, kto trzyma totem sabotażysty, może jeszcze wygłosić ostatnią mowę, która będzie trwała 30 sekund. Nie chciałabym być w waszej skórze, bo ja mam dzisiaj immunitet i bardzo wam współczuję, bo ja się ryłam przez cały poranek dzisiaj. Ja nie mam dużo do powiedzenia, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście nie patrzyli pod względem emocjonalnym, prywatnym, jakimś coś w tym stylu, tylko pamiętajcie, że to jest gra. Mam nadzieję, że nikt nie weźmie mojej finalnej decyzji personalnie, no bo to jest tylko gra. Dowiadywałam się wielu różnych rzeczy na swój temat, od osób, którym myślałam, że mogę zaufać. Po prostu to jest gra. Moja dzisiejsza decyzja nie jest totalnie do nikogo skierowana personalnie. Po prostu at the end of the day w tym programie chodzi o to w finale, żeby walczyć o siebie
I pomimo tego, że ja w ogóle nie nastawiam się na nic, ja w ogóle, może to zabrzmi głupio, ale ja naprawdę jakby nie cisnę na to, żeby cokolwiek wygrać, po prostu chcę się dobrze bawić i... Koniec czasu. I tyle. Ja chciałem podziękować Deziemu i całej ekipie. Był to chyba najfajniejszy program, w jakim byłem. Najlepszy się bawiłem. To jeden z najfajniejszych, jak nie najfajniejszy. Chciałem wam też podziękować. No to tak, klasyczna formułka, wszystkim dziękuję, było naprawdę fajnie, było super. Słuchajcie, jutro też może być super, jutro też może być super, jutro też jest dzień, jeśli jutro będę z wami, to będzie na pewno fajnie, będzie miło. Ja ze wszystkich swoich, co prawda pewnie jak wrócicie pamięcią, no to ja miałem dużo takich zadań, w których coś psułem, ale ze wszystkich się zawsze wybraniałem, więc weźcie to pod uwagę i będzie fajnie jutro, serio, weźcie mnie, proszę. Koniec czasu. Drodzy uczestnicy, zabieram totem, więc nikt go nie ma, co oznacza, że nikt się nie odzywa pod rygorem ścięcia głowy, więc się pewnie odzywać nie będą, nie? Dopilnujemy. Idziemy głosować. To jest tylko zabawa. Każdy w finale musi się po prostu troszczyć o własną dupę i ja się w ogóle dziwię, że ja dotrwałam do tego finału, serio. Wojtek... Umówiłyśmy się z dziewczynami i mam nadzieję po prostu, że to wyjdzie, także... Oj, widzowie. I Nawcia, i Oliwia zachowały się fatalnie, więc to jest mój głos. Uważam, że sabotażystą jest Nawcia, może Suzan, może Karol. Jeżeli tak, ogromny szapoba na nich i głosuję na Ulę, bo po prostu trzeba mieć trochę zasad, nie? Ale są pewne granice. Na Karola głosuję. Suzy miała możliwość oddania podwójnego głosu. Wykorzystała ją, aby zagłosować na Karola. Ojejku, jak dobrze mieć immunitet, jak dobrze być bezpiecznym i jak dobrze nie mieć tej schizzy co oni. Ostatnie obrady, ostatnie ogłoszenie. Kto odpada z programu Sabotażysta 5. edycja? Drodzy uczestnicy, mam w rękach wasze głosy, w tym pewne również zblokowane głosy. Było bardzo, ale to bardzo dużo mięcha na tych obradach, fajnie. Podobają mi się te wasze emocje. Nie bez powodu one takie są. To była naprawdę ogromna ilość energii, wczuty i takiego wyłączenia się na wszystko z waszej strony i jesteście tu i teraz. I byliście przez te wszystkie dni. Każdy z was to poczuł, każdy z was to przeżył, no pewnie to potwierdzicie. Natomiast no, program trwa dalej. Jutro jest finał, który wyłoni zwycięzcę tej edycji. Osobę, która rozwali wszystko, no ale nie w tym składzie. Pierwszą osobą, która opuszcza program Sabotażysta 5. edycja jest, co was akurat pewnie nie zaskoczy, Wojtek. Bardzo dziękuję ci za twój udział. Dziękuję Bachu. Jeszcze się z tobą pożegnam, jeszcze pogadam, pożegnam się z uczestnikami i idź się pakować. Wszystkim. Dzięki wielkie, Wojtek. Naprawdę. Przeżywał to strasznie. Nie macie pojęcia jak. Wojtek poszedł się pakować, została wasza 5. I jeszcze jest jedna osoba do odpulenia, która nie zagra na jutrzejszym finale. Nie zawalczy o zwycięstwo. Nie sprawdzi się w tym, co dla was przygotowaliśmy. Możesz wstać, Karol. Girls Power, co? Wieku mężczyzn. No cóż, Suzan, ty też możesz wstać. Kolejna osoba, która opuszcza program Sabotażysta 5. edycja, to ku naszemu zdziwieniu Suzan. What the fuck? Suzan, pożegnaj się z uczestnikami, musisz się spakować. Głupio mi, było fajnie. Pogadamy. Obiecuję
Ci, że zrobiłam tak, jak było ustalone. Ale ja też przyjdę moim zdaniem w takim razie był immunitet tutaj u Karola. Cześć kochana, trzymaj się. Czyli co, rozrastki? Drodzy uczestnicy! Jest tak, jak wy manifestowałeś, dokładnie. Jest dokładnie tak, jak wy manifestowałeś. Chciałeś tej skincare, co? Jutro mówimy do ciebie Karolina cały dzień. Teraz wasze miny, wasz duch walki musi się nastawić na jedno. Jutrzejszy finał, który wygra tylko jedna osoba. A to, czy pośród was są sabotażyści, czy ich nie ma, i wy, i widzowie dowiecie się na sam koniec programu, tuż po finale, tuż po wygranej. Finaliści, bo tak już was mogę nazwać, więc finaliści. Trzymam kciuki za jutro. Gratulacje. Niech wygra lepszy. Let's go, girls! Drodzy widzowie, ostatnie obrady programu Sabotażysta 5. edycja zostały zakończone. Zatem pytanie, co z Błaznem? Uczestnicy wyeliminowali go podczas zadania? Na obradach? Czy może dalej jest w programie i będzie musiał go opuścić przed finałem? Czas pokaże. Ale było zajebiście, naprawdę. Opuszczamy rezydencję. Wojtku, odpadasz z programu, ale masz pewne specjalne itemy. Są to monety i to jest ich trochę sporo chyba, nie? Chyba najwięcej. O, 15 monet ciszy. 15 monet. 15 monet, kurde. To Słuchaj, jest dużo. Komu przekazujesz? 15 monet ciszy. Młody, musisz to wygrać. Finał jest twój, rozumiesz? Jedź do domu, bezpiecznej Dzięki, drogi. Dziękuję za udział. Naprawdę Dzięki bardzo wielkie, miło. widzowie. Trzymajcie się. Tego nikt się nie spodziewał. Dziewczyny, co się odbyło? O co chodzi? Dlaczego nie ma... Jest wyżej chyba. Prawie do czwórki doszło. Jest dużo wyżej. Mi się wydawało, że było jakoś, nie wiem, dotąd coś takiego. Ja powiem wam tak zupełnie szczerze, że musiało dojść do jakiegoś mega dziwnego manewru, że ja tutaj jestem, nie? Dla ciebie, od Wojtka. Ja dostaję cały czas spadki od Paszy i od Wojtka. O, ale Wojtek był zarubasem. Ja... 15! Ej, a czy ciekawe był sabotażystą? Ale by było kino, nie? Oj, dzwoń do mnie coś. Halo? Halo? Nie mów halo, bo za halo w dupę walo. Halo? Brokies! Już nie takie brokies. Drodzy widzowie, ten dzień był naprawdę przepotężny i ciężki dla uczestników, dlatego udali się do swoich komnat na zasłużony odpoczynek. A co jak co, ale w naszym zamku, zwanym Pałacem Wąsowo, mają ku temu przestrzeń, by dobrze odpocząć. No i muszę przyznać, że uczestnicy chyba wypoczęli, bo zobaczcie, jak przywitali nas następnego dnia. No właśnie, dzisiaj jest ten dzień, w którym każdy musi walczyć o siebie. I nie wiem, czy po prostu mam jeszcze wystarczająco siły i zapału, ale ciąży na mnie presja krupiera poprzedniej edycji. On mnie tak ciśnie. Masz to wygrać, musisz spełnić moje ambicje. Nie, Jezu, nie stresuj mnie. Witam serdecznie, drodzy uczestnicy! Dzień finałowy. Mam nadzieję, że jesteście wyspani, pełni energii. Jedzcie, wcinajcie. Przyda się wam po prostu siła, moc i adrenalina. Drodzy uczestnicy, mam nadzieję, że jesteście przygotowani, bo
Błazen wraca do gry. Ale kim on jest, dowiecie się w kolejnym, finałowym odcinku programu Sabotażysta. Tak wiem, gram wam trochę na nerwach, ale naprawdę to będzie gigantyczna kumulacja. Więc na pewno chciałbym zobaczyć tu masę łap w górę i komentarzy, bo liczę, że wyczekujecie kolejnego odcinka. Dowiecie się, kto jest błaznem, kto wygrywa cały program, kto jest bądź kto był sabotażystą oraz niektóre sceny sabotażu, bo te kompilacje wszystkich scen zobaczycie w dodatkowym materiale. Drodzy widzowie, szykuje się naprawdę potężny odcinek i koniecznie oglądajcie. W tej chwili na stronie sabotażysta.com możecie sami wytypować sabotażystów oraz błazna, a gdy to zrobicie, zobaczycie jak typują inni. Do tego znajdziecie też tam dziennik sabotażysty. Jeśli uda się wam rozwiązać zagadki, dostaniecie dostęp do dodatkowego kontentu. Wbijajcie na sabotażysta.com.